przykład w Gromie nikt nikogo nie motywuje do tego, żeby szedł. To wręcz odwrotnie. Każdy mówi, daj sobie spokój, po co chcesz się napić herbaty, kawy, proszę bardzo, ale oddaj numerek. Więc na pewno by się z tym skonfrontował i wtedy, i przypuszczam, że nie przeszedłby tej selekcji i że pewnie po albo jednym dniu, albo na którymś tam zakręcie by się poddał, ale wtedy jakby się poddał, to może to by zmieniło coś w nim, żeby zobaczył, że się konfrontujesz, kiedy się konfrontujesz sam ze sobą, to nieważne są te lajki na Instagramie, nieważne są inne rzeczy, tylko ważna jest prawda o tobie. Jaki ty naprawdę jesteś. Że po wyłączeniu tej kamery, kiedy się nagrywasz, to może twoje życie wygląda bardzo smutno, a jak włączysz tą kamerę, to po prostu jesteś świetnym człowiekiem sukcesu, a tam właśnie pokazujesz prawdę. Partnerem kanału jest M17 Studio. Przestrzeń do realizacji produkcji wideo i nie tylko. Partnerem kanału jest także SpecShop. Renomowany lider w branży militarnej i outdoorowej, oferujący szeroki wybór sprzętu taktycznego, odzieży, akcesoriów survivalowych oraz wyposażenia dla profesjonalistów i entuzjastów. Solve Labs to polska marka suplementów opartych na grzybach funkcjonalnych i adaptogenach. Lions na koncentrację, reishi na wyciszenie, cordyceps na energię. To naturalne wsparcie dla ciała i umysłu. Dzięki partnerom możemy dalej opowiadać prawdziwe historie. Bez cenzury, bez cięć, bez kompromisów. Witam Państwa w nowym odcinku. Dzisiejszym moim gościem jest Krzysztof Uwalski, były operator Gromu, lider, trener, autor książek. Oczywiście powraca na kanał Prawdziwe Historie. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry Panie Adamie. Zanim zaczniemy, chciałbym tutaj wręczyć w imieniu partnera kanału firmy SpecShop taki drobny upominek. Bardzo proszę. Dziękuję Panu, dziękuję firmie. I tym miłym akcentem pozwolę sobie rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Czy pamięta Pan moment, kiedy wszystko się zaczęło, kiedy zapadła ta decyzja? No bo wie Pan, często jest tak, że młodzi ludzie marzą o tym, kim zostaną w przyszłości. Jeden mówi, że zostanie strażakiem, drugi policjantem i tak dalej. Jak to było u Pana? Tak, pamiętam go doskonale, bo często też wracam do tego momentu podczas czy moich wykładów, czy kiedy pisałem książkę, czy właśnie podczas podcastów, ale to jest taki mocny moment, kiedy w tej już przysłowiowej wiejskiej bibliotece oglądałem właśnie tą gazetę Żołnierz Polski. Dzisiaj z perspektywy moich lat, moich tych doświadczeń, to aż trudno mi sobie wyobrazić, że taka błahostka, taka prosta rzecz zrobiła we mnie taką rewolucję, że po prostu, że zdjęcie gdzieś na okładce Żołnierza Polskiego mogło spowodować, że całe życie moje potoczyło się dokładnie jak ten żołnierz tam wtedy, pamiętam, biegł. Także to było coś absolutnie dla mnie z dzisiejszej perspektywy niewiarygodnego. Czyli to jest taka motywacja, nie? Ale nie uważa Pan, że dzisiaj, no wiadomo, powstają materiały i wie Pan, no są tacy ludzie, jak chociażby Pan, którzy dzielą się z młodymi ludźmi, motywują tych młodych ludzi, prawda, do tego, żeby mogli dostać takie gotowe wzorce, nie? Widzi Pan, no za Pana drogi nie było tak łatwo, nie? Trzeba było szukać tej wiedzy, tak jak Pan wspomina, Żołnierz Polski, to była jakaś tam inspiracja dla Pana. A czy nie uważa Pan, że dzisiaj młodzi ludzie mają łatwiej? Mają łatwiej, a jednocześnie mają trudniej, bo kiedy mamy zbyt dużo wyborów, to czasami stajemy w środku i nie wiemy, co mamy wybrać. Mają łatwiej, bo przecież dostęp do materiałów, chociażby w postaci takich podcastów, jest naprawdę otwarty. Dostęp do wiedzy. Dzisiaj na stronach internetowych jednostek są dokładne wytyczne, co każdy z tych młodych ludzi, jeżeli chce przystąpić do procesu selekcyjnego, co musi zrobić, jak się musi przygotować. Są trenerzy personalni, którzy przygotowują, wysyłają programy właśnie takie rozwojowe dla tych ludzi, ale życie jest tak przewrotne, że na końcu tego, przynajmniej ze statystyk, wynika, że tych
chętnych do tych jednostek specjalnych jest coraz mniej, to jest jedna sprawa, a druga, że nawet ci, którzy przychodzą na te selekcje, no, nie znają tych selekcji. Poruszył pan bardzo ważny temat, materiał ludzki. Brzydko to nazwę, taka nazwa bardzo niepoprawna, bym to powiedział, ale wie pan, ja tak mam przyjemność rozmowy z różnymi ludźmi, prawda, którzy mówią, że ten materiał ludzki niestety z roku na rok się zmienia. I nawet całkiem niedawno na pana miejscu siedział Jarosław Rybak i rozmawialiśmy też na temat ludzi, którzy kandydują teraz do formacji różnego rodzaju, czy to Formosa, czy JWK, czy GROM. I słusznie też tutaj znaleźliśmy wspólny mianownik, że to nie tylko w siłach specjalnych, dzisiaj nawet w każdym aspekcie pracy ludzie są słabsi, bo wie pan, dzisiaj każdy chciałby najpierw zarabiać dużo, samochód służbowy, a wkładu swojego no, najmniejszym oporem, nie? Znaczy taka linia najmniejszego oporu. I co pan sądzi, czy to społeczeństwo jest inne niż było kiedyś? Ten materiał ludzki? No, mówi się, że trudne czasy tworzą silnych ludzi, że łatwe czasy tworzą słabych ludzi. Akurat moje pokolenie to jest pokolenie, które wychowywało się w tych trudnych czasach. I część z tych rozmówców, których chociażby do pana przyjeżdża, to jest pokolenie moich rówieśników, starszych, troszeczkę młodszych, czyli generacji X i tak zwanej Y. Mówimy tutaj o tej generacji Z i to jest takie... Ja pracuję też z ludźmi z generacji Z, zresztą w domu mam takich młodych ludzi i nie mogę się też do końca zgodzić z tym, że to jest takie pokolenie, że ono po prostu nic im się nie chce, że chcą mieć wszystko. Pewnie część tak jest, bo nawet jak rozmawiamy w domu, to potwierdzają to właśnie no, nasze dzieci. Ale część tych ludzi naprawdę jest ambitnych i jak czasem mam przyjemność przeprowadzenia wykładu w jakiejś szkole, chociażby w szkołach oficerskich, niedawno byłem na Wacie, to naprawdę aż się chce po prostu. Ci ludzie przychodzą, dopytują. Oczywiście oni już kalkulują, to już nie jest tak jak my zero-jedynkowo, że idę tam, bo po prostu, bo nie ma planu B. On kalkuluje, a może tak, a może tak. Mówi się, że pokolenie Z to jest pokolenie zmiany, czyli takie pokolenie, które trochę napatrzyło się na nas, jak my budujemy Polskę, bo to jest to pokolenie, które przez 30 parę Po lat... komunie można powiedzieć, nie? Tak, i które włożyło olbrzymi wkład, żeby Polska dzisiaj wyglądała tak, jak wygląda, żebyśmy jeździli sobie po fajnych drogach i latali samolotami, podróżowali. To pokolenie już weszło w to. Ono się urodziło już, gdzie już był internet, gdzie była ta swoboda przemieszczania się, gdzie w naszych czasach tego nie było, bo ja pamiętam moment, kiedy przejeżdżało się chociażby do Czechosłowacji i trzeba było stać na granicy. Jeżeli pamiętam, jak jeździliśmy w kilku chłopaków, to tam nas odpowiednio musieli przeczesać i samochód cały. Dzisiaj przejeżdżamy sobie, więc jest inny świat. I czasem rozmawiam z ludźmi, którzy prowadzą swoje działalności, czyli swoje biznesy, właśnie z tego pokolenia. I oni nie mają wcale tak jak ci, którzy pracują gdzieś. Oni mówią, że pracują właśnie dużo. Bo to też jest inna perspektywa. Jak się pracuje być może u siebie, a jak być może dla kogoś, to jest tak, że nie wiem, no ja bym to pokolenie tak widział w takim wymiarze, że jest inne niż my i chciałbym, żeby wniosło coś do tego świata, coś innego niż my, żeby to poszło dalej. Zobaczymy, jak będzie. Ja jestem bardzo ciekaw, bo to naprawdę żyjemy w tym świecie. W wielu sprawach nas prześcigają po prostu. To proszę sobie wyobrazić, gdzie my byliśmy, a gdzie teraz jesteśmy. No pan jest tutaj dowodem tego, no przecież pan żył w tamtych czasach, pan pamięta komunę, ja już troszeczkę mniej, bo jestem 90. rocznik, więc ta komuna troszeczkę mi umknęła, ale wie pan, ale miałem też dziadków, którzy mi opowiadali, jak było, więc na kartki się kupowało produkty. Dzisiaj, wie pan, no jest wszystko, nie? Jest taki dobrobyt, że mam wrażenie, czasami nie doceniamy, nie? Tak. Mówi się, że wielkich ludzi tworzy nie to, co osiągnęli, tylko to, co przetrwali. Co pan przetrwał, zanim pan trafił do jednostki wojskowej GROM?
No, mnie zdefiniowało wiele rzeczy już od mała. Ja pamiętam właśnie te czasy, o których pan wspomina, kiedy się stało w kolejce po karpia w Wigilię chociażby się chciało kupić więcej niż jednego, to kupiłem jednego, potem musiałem stanąć na końcu Taki był kolejki. przydział chyba, nie? Taki był przydział. I takich absurdalnych sytuacji było bardzo dużo. Pamiętam czasy, jak moja mama piekła chleb, ponieważ wychowywałem się na wsi, więc ten dostęp do tej żywności był inny. No, my robiliśmy wszystko. No. Kiedy się zabijało świnię, to się robiło z niej po prostu wszystkie przetwory i to jedliśmy. Więc pamiętam tą ciężką pracę moich rodziców, moją ciężką pracę, kiedy już jako młody chłopak już musiałem zadbać też o dom, bo po prostu potem były te przemiany, lata 90. To też był dosyć trudny okres dla wielu ludzi. Mój ojciec wtedy dużo wyjeżdżał, pracował poza domem, przyjeżdżał czasem raz w miesiącu, więc ja już musiałem przejąć te obowiązki. Tak, jako młody chłopak. I ta ciężka praca, ten wysiłek, te opowieści też moich dziadków i przykład rodziców, no spowodowały, że właśnie, że ukształtowałem się jako taki człowiek, który kiedy wszedł już do tego świata sił specjalnych, to mogę to dzisiaj powiedzieć, że ja miałem po prostu łatwiej. Bo byłem odporny już na wiele rzeczy. Był pan przygotowany, mentalnie zbudowany. Tak. Ja pamiętam, jak w szkole wojskowej popołudniami grabiliśmy liście, czy tam, nie wiem, zamiataliśmy chodniki, to część chłopaków narzekała na to, a ja mówię, Jezu, to jest takie proste, to w ogóle, no, to żadna praca jest. I to było dla mnie było takie też trochę niezrozumienie wewnętrznie, że można na takie coś narzekać. Może też przez to, że wychowywałem się w domu takim, gdzie nie narzekało się po prostu, gdzie byliśmy skoncentrowani na tym, że coś trzeba zrobić, a nie na tym, że nie można tego zrobić. Mhm. Coś takiego. Ja pamiętam, panie Krzysztofie, jak po raz pierwszy się spotkaliśmy i opowiadał pan swoją historię, to zwróciłem uwagę na jedną rzecz, na to, że pan miał już taki, bym powiedział, mental takiego gotowego, nie wiem nazwać zwycięzcy, pan już był ukierunkowany o tych treningach, o tych workach na nogach, pamięta pan? Tak. I to było takie niezwykłe, ja tak słuchałem wtedy jeszcze w innym formacie, byłem za kamerą, ale staranie słuchałem tego, co pan mówi. I to tak zostało we mnie, że gdzieś tam można się ukierunkować, prawda? Trzeba mocno wierzyć i widzi pan, ciężką pracą, gdzieś tam sąsiedzi mówili, co ty robisz, biegasz, a pan dzisiaj no, udowadnia, że no, przeszedł pan naprawdę długą drogę, nie? Ale były te treningi i tak dalej, ale też zanim trafił pan do Gromu, było JWK. Jak to się stało, że pan trafił do jednostki wojskowej komandosów? W szkole wojskowej, ponieważ kończyłem szkołę wojskową o profilu działań specjalnych, to był taki mały pluton, jedyny chyba w Polsce, znaczy nie chyba, na pewno, jedyna szkoła w Polsce i jedyny pluton w Polsce działań specjalnych, więc nie było innej drogi. Wszyscy, którzy skończyliśmy tą szkołę, dostaliśmy przydział do jednostki komandosów, wtedy tak się nazywał, pierwszy pułk specjalny, jednostka komandosów Lublińca i chyba oprócz jednej osoby wszyscy trafiliśmy do Lublińca. Mhm. To też jest ciekawe, wie pan, bo pan przechodził selekcję nawet z chłopakami z JWK, którzy potem razem służyli z panem w Gromie, prawda? Wiem, że tam nie wszyscy tą selekcję przeszli, ale nie będziemy o tym wspominać, bo nie o to chodzi. Natomiast proszę mi powiedzieć, co się wydarzyło, że taka decyzja zapadła, bo też gdzieś tam słyszałem różne opinie, że jedni mówili, że się już JWK nie rozwijało, że tam już człowiek na jakimś tam etapie stał. Co się wydarzyło, że podjął pan decyzję o zmianie formacji? My przyjechaliśmy z Iraku w 2004 roku w zimie, w styczniu i przyjechaliśmy naprawdę fajnie, tacy naładowani energetycznie, no bo robiliśmy naprawdę mocne rzeczy tam. Spędziliśmy tam 6 miesięcy tam z hakiem i wróciliśmy jako zespół. Ja byłem wtedy dowódcą takiej grupy bojowej i naprawdę no, miałem świetnych chłopaków, którzy mimo tego całego braku tych tarpanów i tych wszystkich tam tego sprzętu, który sobie konfigurowaliśmy, szyliśmy sobie w namiocie wiele rzeczy, to naprawdę wróciliśmy mocni. Takie miałem wrażenie, prawda? mentalnie mocni. No i tam się zderzyliśmy trochę z rzeczywistością. I kiedy trafiliśmy na warty,
Ja byłem dowódcą warty. Tam to znaczy Właśnie w Lublińcu. Lublińcu. Trafiliśmy na warty i jak poszedłem na odprawę, oficer dyżurny, mimo tego, że naprawdę chłopaki były przygotowane do tego bardzo dobrze, tej warty, już nie mówię o bojowa, ale też nauczeni wszystkich regułek. No i on po prostu zwrócił uwagę, że jeden z nich miał nie takie buty jak trzeba. No i rozrzucił nas. Po prostu zrobił. Trochę beton, co? Tak, i to spowodowało, że tak we mnie coś tam zadrżało, a potem jak już w zimie chodziłem w gumofilcach i w kożuchu po posterunku, to stwierdziłem, że jednak czas to zmienić. Mhm. No i dobrze, i co się wtedy wydarzyło? Bo jednak narodziła się decyzja, prawda? Gdzieś tam, no bo wszystko zaczyna się od decyzji. I ja wiem też, że było coś takiego, no wiadomo, wcale się nie dziwię, no bo każdy dowódca, czy tam każda jednostka nie chciała tracić dobrych żołnierzy, prawda? I wiem, że gdzieś tam jedni robili to na jakichś tam zwolnieniach, drudzy robili to na urlopach, te selekcje. I jak to było u pana? No u mnie było bardzo podobnie, ponieważ ze mną wystartowało praktycznie cała moja sekcja, ale nie tylko moja, bo jeszcze kilka następnych, więc tych chłopaków było naprawdę sporo. No i pamiętam mojego dowódcę zespołu bojowego, kiedy na kolejny poligon, który był ekstremalnie ważny, poszedłem do niego i mówię: panie pułkowniku, no jest taka sprawa, jest tylu i tylu chłopaków, którzy jedziemy na selekcję, już ten ostatni etap i po prostu chcemy wziąć wolne. No i on wtedy naprawdę bardzo dojrzale się zachował. Podziękował za lojalność. To było dla mnie też ważne, żeby być lojalnym, bo to było moje serce. Ja przecież w Lublińcu pracowałem 8 lat. Więc Szmat czasu. To jest szmat czasu, oczywiście. I bardzo dobrze się znałem z tymi chłopakami. No, byliśmy wspólnie na misji. I ten dowódca dał takie ciche przyzwolenie na to. I pojechaliśmy. Pojechaliśmy wtedy w góry, w Bieszczady. I poligon się odbył bez nas, a my wróciliśmy i część z nas przeszła wtedy tą selekcję, bo to był bo tam potrzebowaliśmy więcej czasu, bo jednak ta selekcja w górach jest, już nie pamiętam, czy ponad 5 czy 6 dni, ale coś takiego. A więc to już był ten etap taki, ten najważniejszy. Ale ta selekcja, bo ja oczywiście gdzieś tam otrzymałem od pana zdjęcia, pamiętam wtedy, co pracowaliśmy razem, to tam była zima i to tak dość solidna, nie? I to już nie są te zimy, co teraz są, prawda? No tam Bieszczady to po kolana było śniegu, nie? Jakie przekonania musiał pan złamać, by przetrwać selekcję do jednostki 2305? Mi się wydaje, że musiałem po pierwsze powiedzieć sobie samemu, że nie ma limitu dla mnie, że po prostu jeżeli pojawi się taki moment, że muszę przerwać, że mówi mi głos wewnętrzny: zatrzymaj się, to trzeba przejść dalej. Trzeba iść dalej. I naprawdę, bo jest ból, jest głód, jest potworne zmęczenie, a cały czas trzeba pracować na tej deprywacji snu, bo trzeba cały czas czytać mapę i chodzi się na azymut, zdobywa się poszczególne punkty. To jest bardzo trudne, kiedy jest się odwodnionym, głodnym, przemoczonym. Już Instruktorzy nas obserwują przecież, Instruktorzy nas obserwują. Cały czas jesteśmy poddawani różnym takim psychologicznym też testom, ponieważ w nocy się nie śpi. Cały czas instruktorzy wymyślają bardzo złożone ćwiczenia, bieganie, różne takie właśnie rzeczy. Czyli co, deficyt snu, deficyt jedzenia i wtedy się rozbiera człowieka na czynniki pierwsze. Dokładnie tak. Więc jeżeli powiesz sobie w tym momencie, kiedy już twój organizm, już w całości mówisz sobie nie, a ty powiesz tak, idę dalej, no to jest pierwszy krok, żeby operatorem zostać. No dobra, ale wie pan co, bo ja tu też miałem przyjemność gościć Jacka, świetny człowiek, pozdrawiamy Jacka oczywiście jak najbardziej, i on też robił selekcję do gromu i nie przeszedł, bo tam był problem z butami, pomylił się przy doborze sprzętu. I chciałbym teraz zapytać, jak pan się przygotował do tej selekcji? Czy pan już mniej więcej wiedział, jak dobrać sobie na przykład, nie wiem, dobre buty? Czy jak wyglądało w ogóle przygotowanie pana, takie poza tym mentalnym? Chodzi o sprzęt. To była moja trzecia selekcja, bo pierwszą selekcję przeszedłem w szkole wojskowej do plutonu specjalnego. Potem przeszedłem drugą selekcję w jednostce komandosów i to była moja trzecia selekcja, więc te doświadczenia już zebrałem. Ale jeszcze oprócz tego rozmawiałem z kim się tylko dało. Z chłopakami, którzy przeszli selekcję
ale jeszcze nie byli przeniesieni do jednostki GROM. I rozmawiałem, zbierałem jak najwięcej informacji. Tak robię do dzisiaj. Czyli zaangażowany pan był w ten Zaangażowany i trenowałem, wybierałem sobie sprzęt, jaki był możliwy wtedy, bo przyznam się szczerze, że jak dzisiaj patrzę na ten sprzęt, który ja ze sobą niosłem, to po prostu naprawdę przybijam sobie piątkę, że przeszedłem z nim. Ale takie były czasy. Takie były czasy, dokładnie. Dzisiaj, kiedy chcę iść na jakiś taki dłuższy marsz, powiedzmy na jakiś marsz długodystansowy, to zupełnie inaczej przygotowuję się, ale wtedy zabrałem wielki wojskowy plecak, Gore-Tex, buty, chociaż buty pamiętam, już miałem fajne Gore-Texy Salomona kupiłem, które po selekcji Do dzisiaj dobra oddałem. firma. Tak, które po selekcji Salewa, nie? To tak, też jest takie topowe marki. Tak. No ale dobierałem to starannie. Naprawdę. Na ile mogłem, dobierałem to starannie, ale przede wszystkim przygotowywałem się też. Bardzo mocno fizycznie. I też przygotowywałem się w taki sposób inny niż na pierwszą selekcję właśnie do Lublińca, znaczy w Lublińcu, którą przechodziliśmy. Bo tam poszedłem z marszu. Tam czułem się bardzo pewny i po prostu w łeb, proszę bardzo, tor francuski, biegaliśmy, pływanie w mundurze w październiku, proszę bardzo, bieg na 3000, potem wyjechaliśmy w góry. Tutaj wiedziałem, że jest dużo więcej konkurencji, że te konkurencje idą jedno po drugiej i jak ktoś jest świetny w podciąganiu, ale za chwilę będzie pływał, biegał 3 kilometry, nie wiem, 100 metrów, robił brzuszki, wchodził po linie, no to trzeba się przygotować trochę inaczej. Ale podczas tej selekcji, w której brał pan udział, była tam dość duża grupa, nie? Bo ja widziałem na tych zdjęciach, tam naprawdę to był taki sznur ludzi, nie? Tak. Jaka tam była frekwencja? Pamięta pan? Ja nie mogę powiedzieć o dokładnych Plus liczbach, minus. bo to też do końca nie wiemy, ale zaczynało nas około 480 osób. Niesamowite. To był WF. To była walka wręcz. To były testy psychologiczne. W góry ja myślę, że pojechało około 100. Około 100. Taki przesiew. Tak. Około 100, chociaż mówię, naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, bo jeżeli człowiek jest sfokusowany na zadaniu, to powiem panu szczerze, że ja nie liczyłem tych ludzi. Patrzę na siebie, człowiek, nie? Tak. W ogóle mnie to nie interesowało, ilu ich jest. Ja byłem sfokusowany na sobie, że mam przejść tą selekcję. Czy selekcja eliminuje ludzi fizycznie, czy raczej eliminuje albo pokazuje ich słabości osobowe? Fizycznie też, bo chciałoby się od razu powiedzieć, że mentalnie, że pokazuje słabości osobowe. Tak, jak najbardziej, ale fizycznie też. Bo spotkałem się z potężnymi kontuzjami, zresztą sam miałem też nogi, no można powiedzieć, dojechane. Nawet pan wspomniał, pamiętam, że w karetce pogotowia odjeżdżali. Tak, ludzie odjeżdżali w karetce pogotowia, ludzie mdleli na trasie, z odwodnienia, właśnie z deprywacji snu, z wygłodzenia. Ale najważniejsze jest jednak mental. Głowa. Tak, to jest najważniejsze i no, sportowiec, który przyjeżdża i myśli, że sobie ją przebiegnie, no to może jej nie przebiec. Wie pan, ja na przykład tak rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się na przykład profesjonalnie prowadzeniem zawodników i tak dalej. I wie pan, i kiedyś nie zwracamy to uwagi, ale okazuje się, że bardzo ważne jest, jak my trenujemy, wie pan, bo wielu ludzi dzisiaj idzie na siłownię, pompują się, wielki chłop ważący tam ileś, ale to trzeba być wybieganym, wypływanym, wyjeżdżonym. Jak to jest, jeżeli chodzi o operatorów? Jaki powinien być operator? Inaczej, jak powinien się przygotować się człowiek, który wiąże swoją przyszłość najpierw z przejściem selekcji, a potem dopiero ze służbą? No bo też trzeba podporządkować sobie życie, prawda? No to tutaj jest kilka pytań w tym jednym pytaniu. Jeżeli chodzi o sprawność, jak powinien wyglądać, jak powinien przygotowywać się taki kandydat, to absolutnie ogólnorozwojowo. Nie może być człowiek, który będzie mistrzem Polski w bieganiu na 400 metrów, bo być może nie zrobi pływania, być może nie zrobi podciągnięć tyle, ile trzeba, nie wejdzie po linię, walki wręcz na przykład nie przejdzie. Więc naprawdę to jest gdzieś ważne, że nie musi się być jakimś mistrzem w jednej dziedzinie. Ja bym stawiał taką tezę, że trzeba być po prostu ogólno dobrym w różnych obszarach. Rozwiniętym. Tak, rozwiniętym w różnych obszarach. I my tak trenowaliśmy. Ja tak się przygotowywałem do selekcji właśnie, że biegałem, że pływałem, że
chodziliśmy na matę z chłopakami i się tam i trenowaliśmy. Także było dużo takich kwestii, które spowodowały, że ogólnie byliśmy przygotowani, sprawni po prostu. Ja byłem sprawny. Mhm. Ja mam takie nietypowe teraz pytanie. Co by się stało, gdyby człowiek z ulicy, taki zwykły Kowalski, trafił na selekcję z dzisiejszymi takimi ambicjami ludzkimi bez przygotowania? Co by przeżył? No ja myślę, żeby się skonfrontował bardzo mocno ze swoim ego. To jest bardzo ważna rzecz, że człowiek, który idzie z ulicy, trafia na tą selekcję, już pomijam to o całej tej organizacji, gdzieby wszedł w ten świat ludzi, którzy na niego krzyczą, którzy gdzieś tam każą mu różne rzeczy robić, bo to w różnych jednostkach różnie te selekcje wyglądają. Na przykład w Gromie nikt nikogo nie motywuje do tego, żeby szedł. To wręcz odwrotnie. Każdy mówi, daj sobie spokój, po co chcesz się napić herbaty, kawy, proszę bardzo, ale oddaj numerek. Więc na pewno by się z tym skonfrontował i wtedy, i przypuszczam, że nie przeszedłby tej selekcji, że pewnie po albo jednym dniu, albo na którymś tam zakręcie by się poddał, ale wtedy jakby się poddał, to może to by zmieniło coś w nim, żeby zobaczył, że się konfrontujesz, kiedy się konfrontujesz sam ze sobą, to nieważne są te lajki na Instagramie, nieważne są inne rzeczy, tylko ważna jest prawda o tobie. Jaki ty naprawdę jesteś. Że po wyłączeniu tej kamery, kiedy się nagrywasz, to może twoje życie wygląda bardzo smutno, a jak włączysz tą kamerę, to po prostu jesteś świetnym człowiekiem sukcesu, a tam właśnie pokazujesz prawdę. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy ciągle przebodźcowani wiadomościami, stresem, tempem życia. Coraz więcej osób zmaga się z lękiem, napięciem, problemami ze snem, a nawet nerwicą. Na moim kanale pokazuję ludzi z różnych środowisk. Ludzi, którzy często przeszli piekło, ale nawet oni mają swoje sposoby, żeby się nie rozsypać psychicznie. Ja też długo szukałem czegoś, co pomoże mi złapać oddech. Czegoś prostego, co można zrobić w domu, w aucie, w stresie. Tak właśnie powstał nowy kanał. To nie żadna filozofia, to kilka minut dziennie. Wystarczy, że spróbujesz raz, z ciekawości, dla siebie. Niby nic wielkiego, ale może się okazać, że dla ciebie to będzie właśnie ten brakujący element. Link do prowadzonych medytacji znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia. Wie pan, ciekawe jest to, co pan powiedział. Chciałbym tak dopytać, czy nie, bo tak spotkałem się z takim pojęciem, że dzisiaj w tych wszystkich ludziach, no niby oni są spełnieni, niby jest wszystko super i tak dalej, ale bardzo często w środku są słabi ludzie, chłopcy wręcz. I wie pan, no, pan może ma większe doświadczenie, bo przez tyle lat służby spotykał pan różnych ludzi na swojej drodze. I często wyglądali zewnętrznie super, a okazało się potem, że no nie, facet nie nadaje się, nie? Teraz pan też szkoli, przecież prowadzi pan różnego rodzaju szkolenia, to spotyka pan mnóstwo ludzi. Jak pan uważa, jak wygląda ten taki cywil dzisiaj? Na zewnątrz świetnie. Broda, dobrze zbudowany, tatuaże, ale w środku jest gorzej. No właśnie, porozmawiajmy o tym, wie pan, bo to jest, z czego to wynika? Co się dzieje w tych ludziach dzisiaj? Wie pan, ja nawet widzę, że my jesteśmy niby dzisiaj blisko siebie, ale tak daleko. Tak. Ja myślę, że w ogóle Cyfryzacja spowodowała. cyfryzacja, no w ogóle jest problem takiej, można by powiedzieć, szerokomęskości. I mężczyźni, nie wiem, garną się do różnych takich grup, nie wiem, czy religijnych, czy jakichś, czy sportowych, czy jakichś takich, bo potrzebują tego. Potrzebują takiej męskiej energii, żeby się spotkać właśnie w tej męskiej energii. Tylko że nawet spotykając się w takich grupach, często jest tak, że oszukują siebie nawzajem, że chcą grać kogoś, kim naprawdę nie są. I jeżeli się spotkasz z człowiekiem, czy z grupą ludzi, z którymi można porozmawiać o tym, jakim się naprawdę jest i z czym się człowiek naprawdę mierzy, bo mężczyźni dzisiaj, współczesny mężczyzna mierzy się z wieloma rzeczami, przede wszystkim z wymaganiami wobec niego. Presją, ciągłą gonitwą za sukcesem. Więc ten mężczyzna naprawdę potrzebuje dużego wsparcia, takiego mentalnego, żeby on po prostu zajrzał w siebie i powiedział, że czasami czegoś nie musi robić. Tak. Wie pan, ja
jestem na Instagramie z przymusu, oczywiście tylko pod kanał. I powiem panu szczerze, że ja akurat tam nikogo nie obserwuję, bo nie konsumuję Instagrama, po prostu nie mam na to czasu. Natomiast czasami mi się tam wyświetli ktoś tam, żebym obserwował. Zachęca mnie Instagram po prostu, żebym obserwował. Wie pan, tak sobie nieraz przejadę, tylko na chwilę i tak sobie patrzę, tam wszystko jest takie idealne. Wie pan, tam wszystko jest takie idealne, a potem okazuje się, że ktoś sobie odebrał życie. Tak, to jest. Powiem panu taką ciekawą historię, tak w skrócie. Całkiem niedawno moja znajoma akurat jest nauczycielem w Wyżysku i mówi do mnie, że dziewczynka 12-letnia odebrała sobie życie. Ale coś ciekawe, w weekend sobie odebrała życie, a w poniedziałek przyjechał do niej kurier z paczką. Czyli nie planowała tego. Wie pan, to się normalnie człowiekowi włos jeży, jak dowiaduje się, że 12-letnie dziecko odbiera sobie życie. Wie pan, bo dzisiaj żyjemy w świecie jakimś fikcyjnym. Każdy nie może pokazać słabości, każdy się musi uśmiechać. Co pan o tym sądzi? No, jeżeli jeszcze wracając do mężczyzn, no, po pierwsze, żyjemy krócej niż kobiety, średnio o 8 lat. I 4 razy częściej popełniają mężczyźni samobójstwo niż kobiety. Ja słyszałem o tym. Więc to jest smutne w tym bardzo, że mężczyźni cierpią w ciszy i potem odchodzą też w ciszy. I zresztą takich przykładów można by opowiadać, i aktorów, i różnych celebrytów, i sportowców, którzy po prostu nie dźwignęli tego. I można by powiedzieć, że obserwujemy kogoś fantastyczny za tą kamerą, nagle się, tak jak pan powiedział, dowiadujemy się, że nie żyje. I wszyscy mówią, kurczę, szkoda, taki fajny był. Tak. Ale jak ktoś wie i zna te mechanizmy, to wie, że to tak wcale nie było. Właśnie. Wie pan, teraz też największe kolejki są do fachowców, którzy pomagają nam tutaj zadbać o nasze zdrowie psychiczne. Wie pan, dzisiaj jest tak ciężko dostać się do dobrego psychologa, że to jest niesamowite. Ludzie są po prostu w głębokich depresjach. Ludzie nie mogą sobie poradzić z własnymi w ogóle emocjami, nie? I wie pan, i teraz często, a gdzie tu teraz mówić o siłach specjalnych, gdzie tam trzeba być mocno zbudowanym, nie? Jak ludzie nie radzą sobie w takim normalnym życiu i to jest niesamowicie przykre. Ja mam takie pytanie w ogóle dotyczące ego, bo tutaj pojawiło się to ego. I powiem panu tak, ja przez swoją twórczość tutaj na tym kanale poznałem wspaniałych ludzi, naprawdę wspaniałych ludzi, ale poznałem też pozakulisowo, niekoniecznie ci ludzie byli u mnie, ale też to są ludzie z formacji specjalnych, którzy czasami mają bardzo, bardzo wysokie ego, nie? I teraz proszę mi powiedzieć, z czego to wynika, no bo ja uważam, że okej, pewność siebie powinno być, tak, ale to ego jednak trzeba temperować, jak pan uważa? Tak, no ego. W siłach specjalnych kiedyś czytałem takie opracowanie o siłach specjalnych amerykańskich, o Navy SEAL, że dowódców sekcji w Navy SEAL nie zwalnia się ze stanowiska z tego powodu, że nie potrafią strzelać, albo słabo biegają, albo nie znają się na nawigacji, czy coś takiego, tylko właśnie ze względu na ego. Że nie potrafią w odpowiednim momencie ocenić, że nie mają racji. Że to ich po prostu przewyższa. Ja myślę, że ego bierze się z lęku przed tym, że może ktoś być zdemaskowany, że może się okazać, że nie jest taki, jakby ktoś chciał, żeby był, i przykrywa się to po prostu. Czyli maska tak Taka zwana. maska, tak. I ludzie, ja poznaję mnóstwo fantastycznych osób i naprawdę ci ludzie oni robią wielkie rzeczy, ale w ciszy. Bardzo mało jest takich osób, którzy na dłuższą metę, ja wiem, że są osoby, które nagle wyrastają i błyszczą, ale jeżeli się prześledzi historię tych osób, to zwykle to trwa krótko. Ale jak ktoś jest długodystansowcem i robi wielkie rzeczy, to on robi je w ciszy. Każdy długoterminowo taki człowiek myśli, Tak, nie? tak. A proszę mi powiedzieć, czy ego jest zagrożeniem? Ego jest potrzebne nam, bo ono też daje nam pewność siebie, kształtuje nas w wielu obszarach, ale jeżeli przerasta nas, tak, jest zagrożeniem. Nie tylko dla nas, ale dla organizacji, w której pracujemy, no, jest zagrożenie, absolutnie. Chciałbym płynnie przejść do życia po służbie. Wie pan, czasami tak jest, bo
wojsko też tak troszeczkę kieruje, prawda, tego człowieka, w jakiś sposób pokazuje mu tą drogę i gospodaruje też tego człowieka, prawda? I często jest tak, oczywiście, że wielu operatorów, którzy kończą przygodę z formacją specjalną, idąc na emeryturę, nie odnajduje się w cywilu. Pan sobie doskonale radzi, więc chciałbym zapytać, jak wygląda Pana życie po gromie? Ja przede wszystkim, kiedy odszedłem z gromu, zacząłem przebudowywać też swoje umiejętności. Czyli te umiejętności, których nabyłem w gromie, zacząłem je konwerterować na umiejętności cywilne. Jak mogę w cywilu je zagospodarować? No bo wyszedłem po 20 prawie 3 latach służby w siłach specjalnych, naprawdę z olbrzymim doświadczeniem. Ale żeby pracować, żeby się, tak jak powiedziałem, zmienić na to środowisko cywilne, ja musiałem naprawdę się wiele nauczyć. To jest zupełnie inny rynek. Tak, ja musiałem się bardzo dużo nauczyć. Ja musiałem przede wszystkim wyjść do ludzi. Do tej pory byłem schowany całkowicie, żadnego profilu, na żadnych mediach społecznościowych. Anonimowo. Całkowicie anonimowo, nikt nie wiedział. Zero wizerunku. Pamiętam, jak pierwszy raz pisałem w Google po odejściu ze służby Krzysztof Puwalski, to wyskoczył jakiś wędkarz, który zdobył jakieś trofeum w Toruniu i to było tyle. Dzisiaj, kiedy się wpisze Krzysztof Puwalski, to jest troszeczkę Tak, więcej jest tych informacji, rekordów. tak, Tak, tak. jest dużo więcej informacji. No, pan też jest autorem książek, prawda? Więc Jestem autorem książek, o też, książkach porozmawiamy w ogóle. tak, też trenerem, ale naprawdę trzeba się zmienić. I co jest ważne w tym wszystkim, że nie wolno zatrzymać się na tych umiejętnościach, które nabyło się właśnie podczas służby, tylko cały czas trzeba je rozwijać. I ja to tutaj mogę panu powiedzieć dzisiaj, że ja wydałem mnóstwo pieniędzy na rozwój osobisty po odejściu z jednostki wojskowej. Żeby zdobyć nowe umiejętności, skończyć nowe szkoły, żeby poznać jakby inne środowiska, naprawdę musiałem włożyć mnóstwo wysiłków w to. No dzisiaj pan jest przebudowany całkowicie, pan jest przedsiębiorcą dzisiaj. I można powiedzieć, że pan dzisiaj łączy te umiejętności z gromu na rynku cywilnym. I to jest też umiejętność, nie? Wie pan, bo jest kilka takich osób, które rzeczywiście odnalazły się po gromie gdzieś tam i rzeczywiście robią fajne rzeczy, a pan jest właśnie jedną z takich osób, prawda? I chciałbym teraz zapytać, czym się pan zajmuje na co dzień teraz na przykład? Bo pan prowadzi szkolenia, tak, ludzi, tak? I na czym polega to na przykład? Tak. Ja jestem dyplomowanym i akredytowanym coachem, mentorem i trenerem, więc prowadzę 2 razy w tygodniu prowadzę coaching i mentoring. Na czym to polega? Pan przygotowuje na przykład ludzi do jakichś tam, nie wiem, grup specjalnych, czy do firm, na przykład pan firmom pomaga. Na czym polega ten coaching? Przychodzą do mnie ludzie, którzy też przychodzą, młodzi ludzie, którzy przygotowują się do jednostek specjalnych, do przejścia na przykład kursu JATA i do zakwalifikowania się na ten kurs. Do JWK chyba nawet teraz, nie? Tak, do JWK, ale pracuję też z różnymi ludźmi. Pracuję z lekarzami, pracuję z prawnikami, pracuję z ludźmi na zakręcie, bo performance coaching, który proponuję, to jest coaching, który wzmacnia Chodzi o zbudowanie tak, psychiczne? wybudowanie, jakby wzmocnienie tych cech, które każdy z nas ma, ale je podniesienie do tej wysokości, gdzie można pójść dalej, bo coaching jest dla ludzi, którzy chcą rozwijać się i są w jakimś etapie swojego życia, ale na przykład, nie wiem, no, albo są na zakręcie i zrezygnowali z pracy, albo organizacja z nich zrezygnowała i chcą coś innego robić w życiu, albo psychicznie potrzebują jakiegoś wsparcia i też po prostu potrzebują takiej przebudowy, albo nie mają celu i potrzebują znaleźć ten cel. Więc po to jest coaching. I naprawdę spotykam się z różnymi historiami, z różnymi ludźmi, z różnych grup wiekowych, dlatego bardzo dużo mogę powiedzieć o tym, co się dzieje właśnie dzisiaj we współczesnym świecie z każdym z nas. Z jakimi problemami się każdy mierzy, kiedy faktycznie jesteśmy postawieni w prawdzie, a nie w tym, jak widzi na świat. Fikcji jakieś, nie? Tak. Wie pan, to jest taki troszeczkę, pan takim trochę psychologiem musi być, nie? W takim razie, no bo jeżeli rzeczywiście gdzieś tam ktoś trafia do nas z jakimś tam problemem, no to też trzeba go troszkę nakierować, nie?
Tak, i to jak najbardziej te umiejętności psychologiczne są bardzo potrzebne, no, ale też bardzo mocno widzę, jak te techniki sił specjalnych wspierają mnie właśnie w budowaniu ludzi, którzy przychodzą na coaching i mentoring. To jest no, taka rzecz, którą zauważyłem dopiero wtedy, kiedy zacząłem pracować z tymi ludźmi. Że dla nas czasami wydawałoby się jakieś proste techniki, dla niektórych ludzi mogą być przełomowymi. Dokładnie. To się panu się wydaje, że jest proste, bo pan to dla pana Tak, jest nic wiesz, takiego, tak, robiłeś a to dla wiele drugiego lat. człowieka będzie to... Przełomowa sprawa w tak, ogóle w jego życiu. Tak. dokładnie. Gdzieś tam kiedyś mieliśmy nawet okazję porozmawiać, że tam pan też troszeczkę leadershipem się zajmował, nie? Tam z firmami, prawda? Tak. I na czym to polega? Bo gdzieś tam wiem, że są też podmioty, które rzeczywiście, to nawet też chyba właśnie z moim poprzednim gościem rozmawiałem na ten temat, że rzeczywiście tego naturalnego lidera się szuka, nie? Czyli na przykład są podmioty, które szukają takich ludzi, na przykład jak pan, tak, weteranów, którzy szukają tego prawdziwego lidera, bo przyjmijmy, ktoś jest dyrektorem w danym podmiocie, nie? Ale okazuje się, że w terenie to się nie pokrywa i okazuje się, że na przykład, nie wiem, pani kierownik jest lepsza od tego dyrektora, nie? Ma pan jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o leadership? Tak, mam doświadczenie i to mógłbym powiedzieć, że spore, ponieważ już od 5 albo 6 lat prowadzę zajęcia takie właśnie z różnymi liderami różnych szczebli. Pracowaliśmy w terenie z tymi ludźmi, pracuję z nimi też coachingowo i prowadzę też grupowe coachingi takie właśnie, więc tak, mamy spore doświadczenie w tym i tu znowu połączenie umiejętności i tego modelu sił specjalnych z modelem takim, który prezentują korporacje i gdzieś wybranie tych właśnie takich najlepszych rzeczy też tutaj bardzo mocno to, powiem tak, po młodzieżowym wchodzi. Mhm. Panie Krzysztofie, przyjmijmy, że ktoś z naszych słuchaczy chciałby po prostu z panem współpracować. Na przykład, nie wiem, przygotowuje się ktoś do sił specjalnych i chciałby taką osobę właśnie doświadczoną jak pan znaleźć. Gdzie pana szukać? Po prostu trzeba wejść na stronę internetową Soft Project i tam są wszystkie informacje. Prowadzimy fanpage na Facebooku, Instagramie, na LinkedInie, więc naprawdę no, można by powiedzieć, że w tych takich mainstreamowych mediach jesteśmy wszędzie. Okej. Więc A proszę mi powiedzieć, czy również pan jest w stanie przygotować potencjalnych kandydatów? Przyjmijmy, jest jakaś tam mała grupa, nie wiem, ludzi, którzy chcą, nie wiem, spróbować swoich sił do formacji specjalnych. Czy pan też jakieś prowadzi? Nie. Nie. Nie, są naprawdę na rynku fajni chłopacy, którzy są po jednostkach specjalnych i naprawdę fajnie prowadzą to, przygotowują się, obserwuję, mam też kontakt z tymi chłopakami. Czasem, jeżeli przychodzą do mnie właśnie osoby na coaching i potrzebują, ponieważ mój coaching, ten performance coaching nie ogranicza się tylko do spotkań, ale ja też kieruję te osoby w odpowiednie miejsca. Czasami przychodzi do mnie przedsiębiorca i potrzebuje wzmocnić pewność siebie, więc przekierowuję go do na przykład mojego jakiegoś bardzo dobrego, zaprzyjaźnionego trenera sztuk samoobrony różnego rodzaju i on z nim trenuje i potem dopiero kiedy tam nabiera pewnych umiejętności, z powrotem wraca do mnie. Albo robi to równolegle. Więc coaching... Czyli budujecie takiego człowieka? Tak, budujemy takiego człowieka, ale nie zajmuję się stricte przygotowywaniem kandydatów takich... To logistyczne też duże wyzwanie. Oczywiście, że tak, ale mówię, są osoby, które robią to świetnie i kieruję ich do nich właśnie. Okej. Dobra, przejdźmy może dalej. Chciałbym teraz przejść do tematu K9, nie? Bo to jest takie, no pan jest pionerem, tak, jeżeli chodzi o jednostkowe wojskowe GROM. I to jest też niezwykłe, bo ja wiem, że to nie było takie oczywiste. Tam też łatwo nie było zbudować takiego zespołu i wprowadzenie psów do działań specjalnych to było coś więcej niż logistyka, prawda? No oczywiście, że tak. Możemy, nie wiem, inaczej, to też był duży akt zaufania do pana, tak? No bo pan dostał tutaj też wolną rękę, ale może inaczej, nie chciałbym odpowiedzieć za pana. Proszę powiedzieć, jak to w ogóle się wydarzyło, że takim zaufaniem został pan obdarzony? Czy pamięta pan moment dokładnie? Tak, pamiętam ten moment, dlatego że byłem wtedy na strzelnicy, prowadziłem zajęcia strzeleckie i było to praktycznie dzień przed wyjazdem na misję, na którą miałem jechać do Afganistanu, już tam którąś z kolei. I przyszedł do mnie mój dowódca zespołu mojego i
mówi do mnie: Krzysztof, mam dla ciebie propozycję. Ja wtedy byłem w takiej grupie, mówimy to szeroko, wywiadu osobowego i no i zupełnie jak w innym świecie. I on nagle mówi do mnie: słuchaj, mamy taki projekt, K9, czy byś się tym zajął? Ja po prostu mówię: ale jak K9, jak ja jutro wyjeżdżam, jutro wylatuję do Afganistanu, moje skrzynie już są we Wrocławiu, czekają na transport. No wiesz co, no stwierdziliśmy z dowódcą, że będziesz na to do tego najlepszym człowiekiem. No i zapytałem się, czy ile mam czasu na zastanowienie się. No mówi: podej do rana. No i faktycznie, że kiedy rano, w ogóle jak przyszedłem do domu, to też no, nie od razu podjąłem decyzję wewnętrznie, że się zgadzam, ale po jakimś czasie zacząłem już myśleć o tym, nie czy się zgodzę, tylko jak ja to zrobię. I to już przeważyło po prostu. Mhm. Ale co się czuje w takim momencie, wie pan, bo to jest raz, że duża odpowiedzialność, nowa funkcja, tego nie było jeszcze w jednostce, żadna inna jednostka tego nie robiła, bo chyba Bram był pierwszy, prawda? Tak. Wie pan, no i ogromna odpowiedzialność, no i pan to ma tworzyć. Nie, no, Nie ma pan jakiegoś tam wzorca tutaj w jednostce polskiej, tak? To pan to buduje i dopiero potem inne formacje będą wzorować się na pana pracy, tak? Co się czuje? To jest duża odpowiedzialność, prawda? jest olbrzymia odpowiedzialność, tym bardziej, że ja byłem przecież operatorem i wiedziałem, jak operatorzy są wymagający i że z czym ja się mierzę. Na szczęście byłem już dojrzałym facetem, bo już nie wiem, tam miałem chyba 37 lat i naprawdę już miałem spore doświadczenie. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że gdybym wiedział, jaka to będzie ciężka praca, to pewnie bym się zgodził, ale pewnie nie wiem, czy bym tak lekko do tego podszedł jak wtedy. Tak, ale zanim pójdziemy dalej, ja chciałbym tutaj, żebyśmy naszym widzom wytłumaczyli, że pan odpowiadał nie tylko, inaczej, pan musiał być operatora normalnie i jeszcze mieć odpowiedzialność psa, nie? Bo mało kto o tym wie, ale operator odpowiada, inaczej, pan pracuje w sekcji tak samo jak inni operatorzy, ale pan ma jeszcze na głowie odpowiedzialność za psa. Nie ja. Ja byłem dowódcą grupy K9. Mm. Ja Aha, nie czyli- byłem okej. operatorem. Ja nie byłem operatorem K9. Okej. Nie. Ja myślałem, że pan gdzieś tam pracował... Pracowałem podczas mojego przygotowania, czyli można by powiedzieć, że od 2011 roku, 2012 roku, kiedy zaczął się program, ja jeździłem po całym świecie i zdobywałem doświadczenie, więc musiałem przejść te wszystkie. Czyli pan kierował tylko tymi... Później już, kiedy zbudowaliśmy ten zespół, tak, ja kierowałem, nie byłem operatorem K9. Okej, bo ja myślałem, że pan rzeczywiście pracował Nie. z sekcją, nie? Nie pracowałem nigdy z sekcją. Okej, dobra. A proszę mi powiedzieć w ogóle, czy była taka sytuacja, że pies uratował komuś życie, albo jakimś operatorowi, albo w innych okolicznościach? Mogę powiedzieć o takich sytuacjach, które miały miejsce nie w naszej jednostce, ale kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych na takim długim kursie w jednej, można powiedzieć, z najlepszych jednostek sił specjalnych na świecie, to tam, kiedy poszliśmy do sali tradycji i ten właśnie szef K9 oprowadzał nas po tej sali, pokazał nam taką ścianę pamięci, gdzie było wyrytych właśnie 24 imiona psów. I te psy zginęły podczas operacji bojowych od 2001 roku do 2014. 24. Jest to bardzo dużo. Więc potem też wiele historii słyszałem o tym, jak te psy ratowały życie operatorom. Czasami operatorzy ginęli, a psy nie ginęły. Też takie sytuacje były. W Polsce, kiedy ja odchodziłem już do cywila, pierwszy pies właśnie z gromu jechał z operatorem na misję. Więc nie byłem świadkiem tego, że psy grom by działały z operatorami. W momencie, kiedy odchodziłem, dopiero ten program został zakończony i pierwszy pies jechał na misję. Czy pies rozpoznaje intencje człowieka? Czuje to, co, nie wiem, za chwilę będzie się działo? Pies w przeciwieństwie do nas rozpoznaje nas na wielu poziomach. Rozpoznaje nas po zapachu i to tak bardzo, bardzo wielopłaszczyznowo, bo to potrafi wyczuć strach,
potrafi wyczuć agresję, potrafi wyczuć właśnie taką niepewność człowieka. Potrafi nas rozpoznawać też po naszych ruchach, dlatego kiedy my opracowywaliśmy program szkolenia psów bojowych, to dużo korzystaliśmy z pomocy właśnie jednostek sił specjalnych, między innymi amerykańskich czy norweskich. Oni już mieli te procedury bardzo fajnie dograne. I zawsze nam mówili, żeby pies się nie pomylił, to musi znać pewien schemat. Czyli jak operator wygląda, jak się porusza, jakie sygnały przekazujemy i jaki zapach po prostu wydziela. I taka sytuacja pamiętam z kursów w Stanach Zjednoczonych, kiedy my tam byliśmy z naszymi operatorami już K9 już chyba miesiąc i przyjechały i trenowaliśmy z amerykańskimi operatorami wspólnie i z psami amerykańskimi i z naszymi i przyjechali żołnierze sił specjalnych z Niemiec. I pamiętam pierwszy trening, kiedy żołnierz niemiecki właśnie był wmieszany w naszą sekcję, no to ten amerykański pies jak wbiegł do pomieszczenia, w którym właśnie ten żołnierz był, to właśnie ugryzł jego. Dlaczego? No bo on przyjechał z Europy zupełnie z innym zapachem i po prostu na tle wszystkich zapachów on się wyróżniał. Myślę, że to zagrożenie. Tak, myślę, że to zagrożenie. I czasami, kiedy nasi trenerzy robili pracę węchową z psami, to oprócz materiału wybuchowego, który był gdzieś podkładali jakieś takie fejkowe substancje, po prostu po to, żeby spowodować, żeby wzmocnić w nim tą pewność siebie, żeby on wyszukiwał właściwego materiału, substancji, a nie na przykład saszetkę z herbatą, bo też takie rzeczy chłopaki robili. Proszę mi powiedzieć, jak te psy były układane, bo wiem, że jedne są układane na typowo bojowo, żeby tam dobrze gryzły, tak? Są też psy do ładunków, do jakichś innych substancji. Jakie psy były w gromie? No w gromie w tym czasie, kiedy ja byłem, kiedy prowadziliśmy program, były tak zwane dual purpose service dog, czyli psy, które potrafiły, tak jak pan powiedział, gryźć, ale i potrafiły też wyszukiwać materiały wybuchowe. I one były szkolone do tego, żeby działały z sekcją razem, jako operator podczas szturmu, czyli w tym takim dynamicznym, kinetycznym wejściu do pomieszczeń i zajęciu obiektu, ale potem, kiedy się szturm kończył, przełączaliśmy je, oczywiście w cudzysłowie, i wyszukiwały materiałów wybuchowych. No właśnie, a jakie jest zadanie na początku szturmu psa? Jaką on funkcję pełni na tym początku? Przykładowo, jeżeli jest podejście pod budynek i trzeba go, że powiem, wyczyścić, tak? To jakie zadanie odgrywa pies na początku? Wszystko zależy, jaka jest forma wejścia przez tak zwane pierwsze drzwi, które wchodzimy. Jeżeli to jest forma wybuchowa, to pies idzie do tyłu, jest wybuch, po wybuchu pies od razu wbiega do pomieszczenia. Czyli pies wchodzi jako pierwszy. Jako pierwszy, tak. I jakie jest jego zadanie? Dlaczego on wchodzi jako pierwszy? Dlatego, żeby spowodować rozproszenie tych ludzi, którzy są w środku. Żeby oni po prostu zaczęli się, bo proszę sobie wyobrazić, że jakby tutaj wbiegł, teraz byśmy otworzyli drzwi i wbiegłby owczarek belgijski. Wyobraziłem sobie to. To ja myślę, że po prostu obydwoje tutaj byśmy zamarli. A jeszcze jakby skoczył tutaj bezpośrednio z tych drzwi na pana czy na mnie, to byłoby pozamiatane. I na tym właśnie to polega. Żeby wywołać taką destrukcję w tym miejscu, gdzie jest, żeby te osoby się zaczęły, żeby się sfokusowały na tym psie i wtedy wchodzą operatorzy. Tak. Mhm. A proszę mi powiedzieć, jakie rasy są głównie wykorzystywane w formacjach specjalnych? Z tego co wiem, głównie to Belgii, nie? Chyba. Tak, owczarek belgijski Malinois, czyli ten krótkowłosy, i owczarki holenderskie. A dlaczego? Jakie one mają cechy, że rzeczywiście nadają się do takich zadań? Wiem, że one są takie pracowite bardzo, nie? Ale jakie jeszcze cechy mają? Bardzo mocne mentalnie i fizycznie psy. I bardzo inteligentne. Co znaczy, że też są bardzo wymagające. Więc te dwie rasy pasterskie, bardzo wytrzymałe też na temperatury i służyły kiedyś do ochrony owiec, stad owiec przed wilkami, więc musiały wykształtować sobie w sobie taką naturalną umiejętność, że się nie boją po prostu.
To prawda. Jak dobiera się takiego psa? Bo pamiętam, że podczas naszego pierwszego spotkania powiedział pan, że tam nie było litości. Tam był ładny pies, który rzeczywiście no, na pierwszy rzut oka nadawał się, ale gdzieś tam lekarz chyba weterynarz, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Stwierdził, że coś tam z okiem było Tak. i już out, nie? Tam była też taka selekcja mocna, nie? Jeżeli chodzi o dobór. Bardzo mocna selekcja. Jeżeli chodzi o zdrowie, absolutnie musiały być w 100% zdrowe, czyli nie mogły mieć żadnych dysfunkcji, czy jakiejś dysplazji, czy właśnie tak jak pan wspomniał, ze wzrokiem, czy z innymi rzeczami. Więc tutaj absolutnie, ale to była pierwsza rzecz. Druga rzecz to musiały być naprawdę mentalnie mocne. My wybieraliśmy psy, które już były przygotowane do pracy, czyli potrafiły gryźć, miały zrobiony taki pattern wyszukiwania materiałów, miały posłuszeństwo taktyczne zrobione, nie bały się wybuchów, nie bały się strzałów. Czyli już ułożone częściowo te Były pieski ułożone, tak. Były ułożone, a tak jakbyśmy może mogli to powiedzieć, że my kupowaliśmy sportowców, a z nich robiliśmy operatorów. A proszę mi powiedzieć w ogóle, jak to jest, bo mamy już jakieś tam pieska w jakimś tam wieku, on jest częściowo ułożony, tak jak pan wspomniał, to co się musi wydarzyć, żeby on chciał pracować z sekcją? No bo jednak ten pies już ma tam jakieś nawyki. Oczywiście on jest przygotowywany pod formacje specjalne. Z taką myślę, z takiego punktu on wychodzi, tak? No bo wiadomo, że on gdzieś tam trafi potem do formacji. Też nawet tutaj był kiedyś Robert, który też służył w JWK i do dzisiaj tam zajmuje się pieskami, no to właśnie jeden z jego psów trafił do JWK na przykład, nie? I też go przygotowywał, nie? Od małego, nie? Więc można powiedzieć, że one są ułożone już tam w jakiś stopniu, tak jak pan powiedział, ale jak to jest, że on będzie pracował z tym konkretnym operatorem, tym jego przewodnikiem? No bo wie pan, mamy pieska, no okej, on już jest w jakimś tam wieku, no i jak to zrobić, żeby on pracował? Ja powiem, jak to się stało z naszymi pierwszymi operatorami. Pamiętam, jak pojechaliśmy kupować te psy do Bośni, to szef tej hodowli, ten też trener, popatrzył na nas, bo znał już nas wcześniej, bo robiliśmy u niego kursy już takie wprowadzające. Taki bardzo, bardzo mocny kurs z małymi pieskami robiliśmy. Tam wszyscy musieliśmy go przejść, żeby mentalnie sprawdzić się, czy my się w ogóle nadajemy do takiej roboty. To on, jak my przyjechaliśmy, to on mówi tak: ty bierzesz tego, ty bierzesz tego, a ty bierzesz tego. I trafił po prostu, dobrał nas według temperamentu, według naszych takich psychofizycznych umiejętności i cech. Czyli to jest bardzo istotne, żeby ten pies pasował do człowieka. Tak, bardzo jest to istotne i ja myślę, że w dobrych jednostkach tak się właśnie dobiera psy. Jak ocenia się gotowość psa bojowego? Czy on już jest gotowy na zadania? My robiliśmy specjalistyczny test, który musiał każdy pies zdać. Nauczyliśmy się tego testu w Stanach. Amerykanie pokazali nam ten test. Był bardzo wymagający test, który oceniał predyspozycję takiego rozpoznania swój obcy. Oczywiście wykonywał pies zadania w pomieszczeniach podczas szturmu, ale na koniec miał pewną taką mentalną próbę, gdzie musiał to zrobić. Jeżeli to zrobił, to znaczy, że był przygotowany. Ale i tak na koniec tego wszystkiego dowódcy zespołów bojowych, oni decydowali o tym, czy pies i przewodnik jest gotowy do walki, czy jeszcze potrzebuje czasu. A jak wyglądają same treningi? To jest tak, że wiadomo, no, na pewno jest wszystko odwzorowane 1:1, prawda? Żeby ten pies miał świadomość, że tak się dzieje. Wiadomo, że pies pracuje na 100%, nie? On nie zna 50%, tylko 100 jest, nie? I jak to wygląda na przykład podczas szkolenia? No bo wiadomo, operatorzy często są transportowani w różny sposób, i z powietrza, i no różnie. Czy ten pies również oddaje, nie wiem, skoki z operatorem z powietrza, żeby był przygotowywany na takie sytuacje? Tak, no, szkolony jest wielopłaszczyznowo. Pływa na łodziach bojowych, zjeżdża na linię ze śmigłowca razem z operatorem, zresztą techniki są specjalistyczne do tego. Skacze ze spadochronem również z operatorem, czy to w tandemie z tandem pilotem, czy sam z operatorem. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie wyszkolenia jest ten operator. No, robi pełnoskalowe operacje, tak jak robią żołnierze, operatorzy.
A proszę mi powiedzieć, bo wie pan, to jest coś, czego nie da się przewidzieć, bo pewne rzeczy, pewne mechanizmy, o których rozmawialiśmy, można przewidzieć, prawda? Czy ten pies nadaje się do tego rodzaju służby, ale nie można przewidzieć, czy pies ma chorobę morską. Co się dzieje wtedy, kiedy, nie wiem, już się tego psa w jakiś sposób tam szkoli i okazuje się, że on nie może na przykład pływać łodzią, bo kompletnie się tego nie daje, bo no wie pan, nie? Tak. Są pieski, które samochodem nie mogą jeździć. Tak, tak. Musiałoby się powiedzieć, że to nie będzie pływał. E, My się nie spotkaliśmy z tym u nas podczas naszej pracy. Przynajmniej ja nie miałem takiego doświadczenia, żeby pies miał chorobę morską. Ja przypuszczam, że wtedy trzeba by pomyśleć, jak go zagospodarować, bo jeżeli on już na tym etapie szkolenia ma wszystkie umiejętności, to może udałoby się to jakoś przeskoczyć, żeby po prostu, żeby on pracował. A jeżeli nie, to po prostu trzeba go wycofać i trudno. Tak jak z żołnierzem. Jeżeli ktoś nie mógłby czegoś robić, bo ma jakąś dysfunkcję albo jakieś ograniczenia, no to po prostu trzeba go przesunąć na inne stanowisko. Bo może wykonywać zadania gdzie indziej lepiej, Oczywiście, że tak. W Gromie są 3 oddziały. I jednym z nich jest oddział wodny w Gdańsku. Ale każdy operator, który jest na kursie podstawowym, czy tak jak pan powiedział, bazowym, musi przejść ten element taktyki niebieskiej, czyli ten element... To jest proces szkolenia, nie? Tak, podczas procesu szkolenia. I tam, no, ja pamiętam ze swojego kursu podstawowego, już nie pamiętam w tej chwili, 1 albo 2 osoby właśnie odpadły na kursie wodnym. Ale całkowicie odrzuciło się ich? Tak, odpadły z kursu, już nigdy nie wróciły na kurs podstawowy, bo czasami jest tak, że żołnierz, który ma jakąś kontuzję albo coś się wydarzyło, ale instruktorzy jednak zdecydują, że dają mu szansę, to wraca na drugi kurs na przykład, kolejny. Ale ta osoba czy te osoby już nie wróciły. Więc na tym polega ten proces selekcyjny, że w momencie, kiedy dochodzimy do jakiegoś punktu, że nie możemy, nie wiem, pływać, albo nie dajemy sobie rady przy wspinaczce po drabince z PLO, albo jeszcze coś innego, bo czegoś nam brakuje, no to nie możemy iść dalej. Ja też pamiętam, nawet tutaj jakiś czas temu też był operator też pana jednostki 2305, dziadzia, to opowiadał, że on kończył właśnie kurs, nie pamiętam jaki to był, czy to była zielona, czy to była niebieska, ale miał uraz ręki i instruktorzy właśnie pozwolili mu ukończyć i dzieciom, no miał niesprawną rękę, nie, ale ukończył, nie, tak był zaparty, że ukończył, ale tutaj, jeżeli chodzi o ten kurs bazowy, rzeczywiście to jest tak, że przechodzimy selekcję, trafiamy na ten roczny chyba kurs bazowy, prawda, tam przechodzimy taktykę czarną, prawda, zieloną, niebieską i czerwoną, tak? Tam przechodzimy taktykę. Zaczynamy w ogóle od taktyki zielonej. Przynajmniej ja mogę powiedzieć, jak to było, kiedy ja kończyłem. Taktyka zielona, odosobnienie tam chyba 6 tygodni, potem taktyka czerwona, potem była wysokościówka, czyli taka praca na budynkach. My żeśmy pracowali i na wieży strażackiej, i na takich opuszczonych wielokondygnacyjnych budynkach. Potem było strzelanie, potem była taktyka czarna, taktyka VIP, taktyka low profile'owa, taktyka niebieska właśnie na wodzie i kończyliśmy chyba taktyką właśnie ochrony VIP-a. Także naprawdę to było no, wielopłaszczyznowe szkolenie, naprawdę. Czyli człowiek jest wycięty totalnie, nie? Totalnie jest wycięty ja pamiętam, nasz kurs trwał 13 miesięcy, no to wycięci byliśmy na te 13 miesięcy. I co się dzieje po kursie? I po kursie trafia się na zespół bojowy. Ja wtedy poszedłem na zespół A i to nie jest koniec, ponieważ następuje kolejny etap, czyli kurs specjalistyczny. I który trwa różnie, w zależności od specjalizacji. Mój trwał chyba 4,5 miesiąca, bo ja byłem brydżerem. Chciałbym jeszcze wrócić do tych psów. Czego nauczyły pana psy bojowe? No bo myślę, że był pan bardzo blisko tych psów, tak jak pan wspominał, wybierając nawet te psy, to pana tak pokuły tymi ząbkami, bo wspominał pan na pierwszej części naszego spotkania. Ja myślę, że coś się człowiek dowiaduje o takich zwierzętach więcej niż taki przeciętny człowiek, prawda? Czy niekoniecznie? Psy, ale w ogóle zwierzęta. W ogóle mnie pasjonuje praca właśnie ze zwierzętami, w ogóle obcowanie ze zwierzętami, ale psy
bojowe, psy, z którymi mieliśmy do czynienia, z którymi ja miałem do czynienia, nauczyły mnie przede wszystkim tego, że trzeba być spójnym w tym, co się robi, mówi i jakim się jest. Dlatego, że pies no, działa wprost. On nie będzie owijał, tak powiem, w bawełnę, tylko jeżeli mu coś nie pasuje, to on tak będzie reagował. On nie będzie używał wyrafinowanych słów, żeby powiedzieć, że ktoś jest beznadziejny, tylko po prostu albo go ugryzie, albo mu da do zrozumienia. Więc naprawdę psy uczą pokory, psy uczą właśnie, że to nasze ego gdzieś tam jest, trzeba nim umieć zarządzać. Tak. Trzeba temperować. Ja bardzo się dużo nauczyłem od psów. Mhm. Przejdźmy może troszeczkę dalej, bo troszeczkę już powiedzieliśmy o tym na początku, ale wszystko kiedyś się kończy i służba też się kończy, prawda? Ale czy operator zostaje w człowieku do końca życia? Myślę, że tak. W ogóle żołnierzem myślę, że zostaje się do końca życia. Kiedy była premiera drugiej książki Anatomia Wojownika, jeden z uczestników spotkania w Muzeum Powstania Warszawskiego zapytał się mnie, czy ja się czuję, czy kim się tak naprawdę czuję dzisiaj, już po tylu latach, kiedy odszedłem z wojska. Kim się czuję najbardziej? I ja mu powiedziałem, że ciągle czuję się żołnierzem, bo kiedy składasz rotę przysięgi wojskowej, to nie składasz jej na ten moment, kiedy jesteś, tylko na całe życie. I to jest takie gdzieś mocne w tym wszystkim. Czy odejście z gromu było dla pana, nie wiem, aktem wolności, czy może stratą tożsamości operatora? Ja myślę, że trochę i tak. Na pewno kiedy wyszedłem, opuściłem bramę jednostki, poczułem takie coś, że idę w coś nowego. A z drugiej strony wiedziałem, że że zamknąłem za sobą te żelazne drzwi, które kiedyś otworzyłem i że już tam nie wrócę. Więc tak, to zawsze, kiedy się odchodzi z jakiegoś miejsca, a jednostka GROM była dla mnie wszystkim. Całe serce w nie włożyłem. Poświęciłem, można powiedzieć, wszystko dla tej jednostki, dla tego, co tam robiłem i dla tych ludzi, dla organizacji. I kiedy się odchodzi, no to faktycznie, że to jest takie mocne przeżycie. No właśnie, chciałbym porozmawiać o pana emocjach, co się czuje wewnątrz, co człowiek odczuwa, wie pan, bo nie każdy mógł być w takiej formacji. Ja oczywiście nie chciałbym tutaj też, wie pan, jakoś faworyzować formację GROM, bo mamy też różne inne fajne jednostki, ale pan był akurat 2305, więc rozmawiamy o 2305. Co się czuje, jak się wychodzi? Ja pamiętam, że bo zawsze jest jest tradycja, że na koniec robi się taką wielką imprezę i na tej imprezie, kiedy ja kończyłem, kiedy wychodziłem z jednostki, ja nie wiem ile, ale chyba ze 250 osób albo 300 było, więc to było olbrzymie wesele, można by tak powiedzieć, ale nie odchodziłem sam, bo jeszcze odchodziło 5 operatorów razem ze mną, więc wszyscy nasi znajomi, dowódcy, no po prostu było naprawdę fajnie. I kiedy się rano człowiek budzi, to jest takie wrażenie, że kurczę, coś jest inaczej, że coś się zmieniło, że jak już to wszystko opadnie, to człowiek mówi, kurczę, no ale już nie muszę iść do pracy, nikt do mnie nie dzwoni, nie mam już tego telefonu służbowego, gdzie może być alarm, nie jestem już na gotowości bojowej, no i co teraz? Czuje się pustkę jakąś? Jeżeli się jej nie zagospodaruje odpowiednio szybko, bo różnie żołnierze działają zaraz po odejściu. Niektórzy już mają jakieś prace wcześniej już jakieś ogarnięte. Myślą, jak są jeszcze w jednostce. Tak, ale ja, kiedy odchodziłem, nie myślałem w ogóle o tym, co będę robił. Zastanawiałem się troszeczkę nad tym, ale nie miałem planu. Ja ten plan dopiero stworzyłem dlatego, że mam taką. Po prostu jestem taki, że jeżeli w czymś jestem, to jestem na 100%. I nigdy nie robię czegoś takiego, że jestem tu i trochę tu. Na pół gwizdka. Nie wyobrażam sobie takiego życia. Dzisiaj, kiedy prowadzę firmę i czy jestem coachem, czy mentorem, czy właśnie trenerem, to tym jestem. Dzisiaj jestem tutaj i też jestem na 100% tutaj.
To jest takie moje właśnie. Mhm. To jest cecha wypracowana? Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że to jest cecha wypracowana, to jest cecha, która sprawdza się w życiu. A jak wygląda takie normalne życie operatora, jeżeli chodzi o taki azyl domowy? Wraca taki operator, nie wiem, nazwę to brzydko, z roboty i co się dzieje? Normalnie rozmawia z bliskimi o tym, co było w pracy, czy raczej się potrafi wyłączyć i przyłącza ten trybik na taką cywilną formę? Albo może inaczej, czy operatorzy, nie wiem, są tak ze sobą życi, że nie spotykają się, nie wiem, z swoimi bliskimi na grilla i tak dalej, czy raczej macie osobne takie towarzystwa, nie wiem, że idziemy na grilla, no to idziemy, nie wiem, zupełnie z innymi ludźmi niż mamy w pracy. No bo wiem, że tam jednak braterstwo między operatorami jest i to dość mocne, nie? I jak to wygląda tak naprawdę? Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że spotykaliśmy się i tak, czyli spotykałem się z chłopakami na grillu, ale też spotykałem się na przykład w towarzystwie zupełnie innym, cywilnym. Ponieważ mieszkałem w bloku, gdzie mieszkali i operatorzy, ale i też osoby cywilne. Dzieci się razem bawiły, więc jak się dzieci razem bawiły, to my się też poznawaliśmy ze znajomymi i tak się nawiązywały właśnie relacje. Mhm. No dobra, ale czy na przykład ci znajomi wiedzieli, czym się pan zajmuje? Wiedzieli, że pan jest operatorem w Gromie, czy trzeba było zachować tajemnicę? Jak to wygląda? Czy najbliżsi mogą wiedzieć, czy nie? Był pewien moment w moim życiu, że nikt nie wiedział, Mhm. co ja robię. Tylko ojciec Mhm. mój. Mhm. Ale potem już, kiedy tworzyłem grupę K9, to już znajomi też już wiedzieli, że jestem w Gromie Mhm. i że pracuję, ale nie wiedzieli dokładnie, co robię, gdzie robię. Wiedzieli. Tak. Mhm. Co się czuje w momencie, kiedy nie można powiedzieć nikomu, czym się człowiek zajmuje i trzeba być takim anonimem, albo czasami wręcz kłamać trzeba, że zajmuje się w ogóle czymś innym? Co się wtedy czuje? Czasem to może nawet człowieka to podniecać, że po prostu, że się jest w towarzystwie i nie opowiada się o tym, jest się wyłączonym, albo się kłamie na przykład, że się jest, nie wiem, że się pracuje w żandarmerii, albo gdzieś w innej jednostce. A to nie jest tak, że chciałoby się powiedzieć, słuchaj, ja nie pracuję w żandarmerii, ja pracuję w Gromie, no bo wie pan, to jest elita jednak, nie? Nie ma takiej, wie pan, takiej wewnętrznej potrzeby, no chciałbym powiedzieć, że no, tym najbliższym chociaż, prawda, tym naszym ludziom, którzy są z nami zawsze, chciałoby się powiedzieć, słuchaj, ja pracuję w Gromie. Ja myślę, że to też wszystko zależy, w jakiej szkole kto był wychowywany. Ja byłem w takiej szkole wychowywany, że raczej się tego nie mówiło. Skromność, tak? Tak, że raczej ta skromność, że o wielkości naszej miała stanowić właśnie nasze bycie cichym, bycie skromnym. Czyli po czynach ich poznacie. Tak, a nie po tym, jak dużo się opowiada. Mhm. Panie Krzysztofie, poruszyliśmy taki ważny temat no, tej współczesnej cyfryzacji, prawda? Mówimy tutaj o Instagramie, Facebooku i tak dalej. Jak pan się czuje w tym takim świecie cyfrowym Ja używam tego jako narzędzia. pracy? Tak. I traktuję to też jako narzędzie. I dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby można było dotrzeć do takiej grupy odbiorców bez tych narzędzi, które są. I jeżeli traktuje się to narzędziowo i nie traktuje się tego jako sposób na życie, że codziennie wstaję rano i daję zdjęcie z kawą i mówię wszystkim dzień dobry, to mi się wydaje, że można naprawdę to fajnie z tym żyć. Zmuszam się też do wielu rzeczy, takich, które nie chciałbym robić, czasem do nagrywania się, czasem gdzieś tam do mówienia więcej o sobie, ale wiem też, że potem dostaję taki feedback od różnych ludzi, że potrzebują tego też. To prawda, zdecydowanie. Wie pan, ja zauważyłem, że nawet statystyki mówią o tym, że wideo, forma pisana się kończy. Wie pan, ja też generalnie próbowałem troszeczkę z blogiem i mam taki miernik, który pokazuje mi ilość odsłon i zauważyłem, że są jakieś tam osoby, które to czytają, natomiast forma wideo sprawdza się dużo, dużo lepiej. Ludzie są bardzo wygodni dzisiaj, ludzie nie chcą czytać, ludzie chcą dzisiaj dostać, wie pan, na talerzu konsumpcja w formie minuty, tak?
i tyle. I ma pan tutaj słuszną uwagę, że to wideo jednak rzeczywiście daje dobry ten feedback. Więc mówi pan, że te media społecznościowe już zaakceptował pan. Tak, jak najbardziej zaakceptowałem i polubiłem je, ale w tej formie, o której mówię. Jako narzędziówkę taką. Mhm. Czyli pan głównie dzisiaj wykorzystuje do prowadzenia swojej działalności Instagram, Facebook i coś jeszcze jest? LinkedIn. Dzisiaj widzę, że najwięcej takich odbiorców dedykowanych do tego, co robimy, jest na LinkedInie. Wcześniej było na Facebooku, a teraz się troszeczkę to zmieniło. Mam tą samą obserwację. Zauważyłem, że poważniejsi, nazwę to tak brzydko bardzo, ale wie pan, poważniejsi ludzie idą na LinkedIna. Wie pan dlaczego? Bo na Facebooku jest zabawa. Tam się zrobiła rozrywka, tam są kotki, tam są myszki, wie pan, i zauważyłem, że ludzie, którzy są poważne treści, właśnie idą tam. Jeszcze jest taka platforma X. Wie pan, i tam też zauważyłem, że można otrzymać wartościową treść, taką bez cenzury, i tam rzeczywiście dużo osób się przenosi. Może przejdźmy dalej. Szkolenie mentalne wojownika XXI wieku, jak to pan definiuje? Dzisiaj się dużo mówi o tym szkoleniu mentalnym, bo tak jak wspominaliśmy o tym, że współczesny człowiek potrzebuje tego mentalnego wsparcia. Ja bym zdefiniował to, że żeby wzmocnić się mentalnie, to trzeba zacząć od takich małych kroków, małych, drobnych rzeczy. Bo czasami ktoś myśli, że to się zrobi na jednym kursie, w weekend, albo nie wiem, na jednym wyjeździe gdzieś w góry. Nie, to jest praca taka naprawdę na całe życie. To wzmocnienie mentalne. I trzeba cały czas też się obserwować, walidować się. To prawda. Ja powiem panu, że często jest tak, że w ludziach jest bardzo mało cierpliwości. Wszystko chcemy na dzisiaj, na już, na dzisiaj, na teraz, nie? Wie pan, a to wszystko wymaga pracy, to jest proces długoterminowy i pan o tym wie najlepiej, bo pan przeszedł taką drogę, jaką pan przeszedł, więc myślę, że ma pan odpowiedni mandat do tego, żeby rzeczywiście mówić o tym ludziom. I jakie są recepty na to, żeby rzeczywiście dzisiaj w młodych ludziach zaszczepiać tą cierpliwość? Żeby zrozumieli, że to jest proces długoterminowy, że to jest maraton, a nie sprint. To jest świetne pytanie, bo ja sobie próbuję codziennie odpowiadać na to pytanie. Kiedy pracuję z młodymi ludźmi, to zastanawiam się, jak im pomóc, dlatego że w świecie, kiedy masz wszystko na już, jak paczka nie dojedzie po jednym dniu, to już można wpaść w depresję. Albo wręcz agresję. Albo wręcz agresję, dokładnie. To samo jest właśnie poprzez ciągłe przeglądanie internetu. To też cały czas to dopaminowe doładowanie. I to jest trudne. Można sobie robić takie detoksy chociażby od przeglądania telefonu, ale to jest... No to trzeba naprawdę dyscypliny. I teraz pytanie, jak tą dyscyplinę spowodować, żeby zachęcić tych młodych ludzi. No też właśnie, ale czy da się wszczepić młodemu człowiekowi fragment wojskowej dyscypliny i odporności psychicznej? Tak. Jak to się robi? Myślę, że tak. Ja mogę powiedzieć na przykładzie moich, ja tak to nazywam, studentów, czyli te osoby, które prowadzę, to nie są to osoby nastoletnie, to są dojrzali mężczyźni, którzy przeszli szereg szkoleń w Soft Projekt i pod moim okiem. To ich pan zna na wyloty. Tak, i ja ich obserwuję też przemianę, jaka nastąpiła w tych ludziach. A może inaczej, panie Krzysztofie, pozwolę sobie przerwać. Proszę wyjaśnić, od czego trzeba w ogóle zacząć. Bo to jest dobre, wie pan, od czego w ogóle trzeba zacząć, nie? Żeby takiego człowieka dobrze poprowadzić, nie? Bo to też chyba jest istotne, nie? Trzeba by go zdefiniować. Co to jest za człowiek, jakie ma mocne, słabe strony, jakie ma ograniczenia, jakie ma przekonania. Bo my tutaj mocno
no nie chcę powiedzieć słowa atakujemy, ale tak idziemy w kierunku, że ten młody człowiek to jest zły, że on trzeba, że on musi, że on nic mu się nie chce, a ja bym poszedł w inną stronę. Przyjrzałbym się, dlaczego on taki jest, co on wyniósł z domu, jakie on przekonania z tego domu wyniósł, że dzisiaj jest taki, jaki jest. Czyli źle go zaprogramowano. Ja nie używałbym słowa programowano, ale użyłbym takiego czegoś, że co spowodowało, że ta dziewczyna, ten chłopak, ten człowiek jest taki, jaki jest. Co on oglądał, czego on nie miał, bo czasami jest tak, że w tym procesie zdobywania dóbr przez rodziców, przez nas rodziców, też zapominamy o tych młodych ludziach, że im dajemy taki substytut nas w postaci a chcesz mieć samochód? Proszę bardzo, to kupię ci samochód. Czyli zamiast czasu dajemy sobie materialne... Tak, i teraz tak, to ci młodzi są źli, ale dlaczego są tacy? Albo na przykład problem chłopców, dorastających chłopców, na przykład jest taki, że czasami spotykają się z nadopiekuńczością, chociażby swoich matek, które po prostu nie potrafią oddzielić się, czyli nie potrafią zrobić takiego przejścia w dorosłość, bo są cały czas... To jest wygodne. To jest wygodne. I teraz pytanie jest takie, czy w ogóle jest coś takiego dzisiaj, jak takie symboliczne przejście w dorosłość? I jak to ma wyglądać, takie symboliczne przejście w dorosłość? Czy odcięcie zasobów temu młodemu człowiekowi i powiedzenie mu, słuchaj, teraz sobie radź sam, nie? To mówię takiej wersji brutalnej, czy stopniowe ograniczanie mu tych zasobów? To jest pytanie. Jaką inicjację zrobić temu młodemu człowiekowi, żeby po prostu on stał się dorosły? Ale uważa pan, że to są błędy wychowawcze, że to rzeczywiście ta opiekuńczość rodzica powoduje, że niszczą człowieka, młodego człowieka często? Tak. I uważam, że to nie jest nasz problem, że to jest problem od rewolucji przemysłowej, kiedy ludzie masowo poszli do pracy. I kiedy te takie więzi rodzinne, więzi takie, tak jak już tutaj powiedziałem, jeszcze bym cofnął się dalej, więzi plemienne zostały rozerwane. I teraz taki młody człowiek, no, jak on widzi tego ojca swojego? Albo który pracuje od rana do nocy, albo który w tym takim najgorszym scenariuszu nadużywa alkoholu czy jakichś innych substancji. A lata 90. to można powiedzieć, że ten alkohol był bardzo, bardzo powszechny, nie? No, A dzieci biegały z kluczem na szyi. no ilu ludzi jest w tak zwanym DDA? Tak. Bo, i teraz pokolenie naszych rodziców, moich rodziców i ich rodziców, czyli to jest pokolenie to wojenne. Tak jest, ma pan rację. To jest bardzo słuszna uwaga w ogóle. Teraz pokolenie wojenne, które wychowywało się w czasach, takich smutnych czasach, kiedy nic nie było, kiedy musieli walczyć o... Dzisiaj, tak jak fajnie pan powiedział na samym początku, że dzisiaj żyjemy w takim dobrobycie, że wszystko jest. Wie pan, nawet jak pan zobaczy, kiedyś brakowało nawet dobrych butów. Może ja pamiętam takie lata, gdzie rzeczywiście człowiek halówki kupował do szkoły. To wie pan, były takie zwykłe halówki, proste halówki i człowiek się cieszył. A dzisiaj wie pan, jak nie ma się firmowych butów, to jest się gorszym w tej szkole. I wie pan, jaka recepta jest na to, żeby tych ludzi troszeczkę nie wiem, dzieci poprowadzić, albo może to kwestia wychowawców, żeby jakoś rozmawiali z tymi dziećmi, że to, że się ma firmową, nie wiem, firmowe buty, to nie znaczy, że jesteś lepszy od kogoś, kto tych butów firmowych nie ma, prawda? Wyniki mówią za ciebie i za to, jak jesteś człowiekiem, nie? A wie pan, dzisiaj jest tak, że jednak w tych szkołach bardzo mocno się te dzieci odpycha. Jeżeli nie mają tego, co inne, to się odpycha. Nie masz takiego telefonu, to nie pasujesz do nas, nie? I myślę, że od tamtego momentu zaczyna się już ten cały problem potem, który się wypukla w dorosłym życiu. Co pan o tym sądzi? Myślę, że Trochę zboczyłem, przepraszam. Zgadzam się, ale czy tak, ja teraz próbuję sobie przypomnieć, jak było w moich czasach. Czy w moich czasach też nie było tak, że jak ktoś miał lepsze ubranie, albo miał, nie wiem, wujka gdzieś tam za granicą i przysyłał paczki, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z innego miejsca, czy to też nie było takie dziecko, które miało lepszy status w tym czasie? Ja
spotykam się z dziećmi jako właśnie honorowy ambasador Komandosów Życia, z dziećmi z domów dziecka i rozmawiamy na różne takie właśnie tematy, trudne tematy. I kurczę, tam dopiero jest problem wychowawczy. Wie pan, i teraz tutaj chciałbym też w ogóle dodać, jak już rozmawiamy o takich tematach no, przykrych, tak? My często narzekamy, mówimy, że mamy jakieś tam problemy i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze mówię tak, jak ty masz, chłopie, problem, to idź na onkologię i powiedz to tym ludziom. Nie? Bo wie pan, my często szukamy jakichś tam problemów, szukamy, nie wiem, chcemy mieć nowe to czy tamto, albo no, błahostki czasami nam się pojawiają w głowach, nie? I mówimy to, że to jest nasz problem. Ja mówię, problem to mają ludzie, którzy na przykład są na onkologii, albo mówię, jak stracisz zdrowie, to będziesz miał tylko jeden problem, nie? Wie pan, i to jest takie coś, czego na przykład nie doceniamy. Ja na przykład zauważam, że dzisiaj, że jest wśród moich znajomych na przykład coś takiego, że chociaż też już zrobiłem sobie taką zmianę tych znajomych, nazwę to brzydko wręcz, zrobiłem porządek, wie pan, bo ja zauważyłem, że wie pan, jak jest czasami w życiu dobrze, to tych znajomych jest dużo, natomiast kiedy coś się w życiu wydarzy, niekoniecznie dobrego, to się okazuje, że nie mamy tak na sprawę nikogo, nie? Albo mamy na tym Facebooku przysłowiowym 1000 znajomych, ale ilu z nich jest w stanie po prostu być z nami wtedy, kiedy go potrzebujemy, nie? Potrzebujemy. Ja tak w ogóle przepraszam naszych widzów, że my tak sobie skaczemy z tematu na temat, zaraz wrócimy, ale no tak chciałem też o tym troszkę głośniej powiedzieć, nie? To jest bardzo mocny temat. Ja dokładnie przed świętami Wielkiej Nocy byłem w szpitalu onkologicznym w Warszawie, właśnie z grupą Komandosów Życia i odwiedziliśmy dzieci na oddziale onkologicznym. I kiedy rozmawiałem z nimi, rozmawiałem z ich rodzicami, to mają dużo więcej w sobie takiej fajnej energii, pozytywnej energii, empatii, niż by, no tam akurat były bardzo takie poważne medyczne przypadki, więc były dzieci z amputacjami i naprawdę tak się zmienia perspektywa, że jak człowiek wraca z tego miejsca i przyjeżdża się do swojego domu, to po prostu kocha się życie, mówi się, kurczę, jak ja mam fajnie. Dosłownie. I wie pan, ja kiedyś wyprodukowałem film z kobietą, w zasadzie u nas na kanale tutaj, ten film można zobaczyć na kanale, z kobietą, która zachorowała onkologicznie i wie pan, miała tak silną psychikę, ma nadal taką silną psychikę, że proszę sobie wyobrazić, że powiedziała, nie, ja nie będę czekała, aż ktoś mi pomoże, nie użalała się nad sobą. Piekła ciasta, te ciasta wystawiała na grupach facebookowych i ludzie licytowali, a dzięki tym pieniążkom, które udało się zgromadzić, leczyła się po prostu. Wie pan, to są przykłady, wie pan, to są dla mnie ludzie, którzy pokazują tą wewnętrzną siłę, bo wtedy, kiedy rzeczywiście przytrafia się coś takiego, to pokazuje, czy jesteśmy zbudowani mentalnie mocno, nie? Bo wie pan, bo taka sytuacja, to tam głowa dopiero odgrywa znaczenie, nie? Tak, ja jestem blisko tego, więc jak najbardziej Wie to pan, potwierdzam. o czym mowa, nie? Dobrze, może wróćmy teraz już na te tematyczne tory. Proszę powiedzieć, według pana oceny, jakie błędy najczęściej popełniają liderzy? Ja myślę, że Może być w biznesie. tak, ja nie myślę, że tylko- jednym z takich głównych błędów to jest brak przykładu swojego. Czyli jeżeli chcę, żeby coś zrobiła grupa, To pokaż. to pokaż to, tak. I w jednostkach specjalnych, jeżeli lider nie potrafi czegoś zrobić, jeżeli ten dowódca nie pójdzie pierwszy, to nie ma autorytetu w ogóle. Tam nie liczy się gadanie, tam liczy się to, co każdy potrafi zrobić. Druga rzecz to myślę, że żołnierze w siłach specjalnych bardzo mocno zwracają uwagę na to, czy lider potrafi wykorzystać potencjał tych swoich żołnierzy. Czy zna tych żołnierzy, jak on w ogóle... Czasami jest tak, że w korporacjach liderzy nawet nie wiedzą dokładnie, jak mają na imię ich podwładni. No właśnie. W takim ekstremalnym przykładzie. No, to prawda. A w siłach specjalnych
i w dobrych organizacjach jest zupełnie inaczej. I myślę, że trzecim takim przykładem, to pewnie będzie to, że liderzy w korporacjach albo nazwijmy to w innych organizacjach, bo znam korporacje, które naprawdę fajnie sobie radzą, nie chcą się rozwijać. A mam takie pytanie teraz, mi się nasuwa naturalnie. Czy uważa pan, że każda firma, każdy podmiot powinien przejść taką swoją wewnętrzną selekcję? To jest to, co nawet rozmawialiśmy wcześniej, prawda, że wysyła się taką grupę tych liderów, tak, czy tam kierowników, dyrektorów i tak dalej, żeby sprawdzić ich w naturalnych warunkach, jak oni się zachowują, czy oni mają te cechy przywódcze, czy nie. Co pan sądzi o tym w ogóle? Ja myślę, że każda dobra organizacja powinna mieć coś takiego, taką formułę jakiejś selekcji. Ja nie mówię o tym, żeby oni szli i robili tam pompki, żeby nie wiem, robili jakieś trudne, zaawansowane ćwiczenia, ale żeby po prostu wymyśleć takie coś, Prosty schemat. taki prosty schemat dla każdej organizacji, żeby sprawdził ich. Te cechy próbować łapać, nie? Tak, absolutnie tak. Bo wie pan, nawet prosta rzecz, nawet jeżeli masz iść gdzieś pierwszy, gdzie jest niewygodnie, to już też definiuje, czy nie ma psychologii, idź ty, nie? I wtedy się też pokazuje prawdziwie ten charakter tego lidera, nie? O którym rozmawiamy. Co dla pana oznacza słowo dowódca? Dziś poza jednostką. Co to? Dla mnie to jest osoba, która bierze odpowiedzialność, ale nie taką odpowiedzialność za wynik, tylko za ludzi. I to jest dowódca. Dla mnie to nie jest menadżer, to nie jest kierownik, tylko dowódca. Dla mnie dowódca to jest po prostu coś, co definiuje takiego mentalnego człowieka. Mentalnie jest dowódcą. Nie tylko z nadania, czy ze stopnia, czy z funkcji w organizacji, tylko to jest po prostu człowiek, za którym idą ludzie. Tak mówiąc już najkrócej. A dzisiaj jest wielu dowódców, którzy niekoniecznie nadają się na dowódców, ale są tylko z nadania, nie? No ale nie oceniamy. Chciałbym przejść, panie Krzysztofie, do pana pozycji, dwóch ciekawych pozycji, operator 594 i anatomia wojownika. Która z tych pozycji była dla pana najtrudniejsza do napisania? Operator. Dlaczego? Operator był pierwszy i to było coś takiego, gdzie musiałem zdjąć z siebie zbroję. Czyli musiałem zdjąć z siebie tą kamizelkę, hełm, odłożyć broń i po prostu pokazać się, jakim jestem naprawdę, jakim naprawdę było, ale też wejście w głąb historii, które przeżyłem. Spojrzenie w oczy ludziom, których już nie ma, moich kolegów, ludzi, z którymi pracowałem. I też takim wewnętrznym zmierzeniem się z prawdą. Też z krytyką moich odbiorców. Żeby pokazać im taką prawdę, jaką ja po prostu w swoim życiu miałem. A proszę mi powiedzieć, co znajdzie tam czytelnik, jeżeli chodzi o tą pierwszą pozycję, którą pan napisał? Na pewno znajdzie dużo historii, dużo takich ciekawych inspiracji, jak wyglądało szkolenie, w czasach, w których ja służyłem. Znajdzie też dużo narzędzi, takich, których my jako żołnierze używaliśmy, żeby przetrwać pewne rzeczy, ale znajdzie też tam opowieść taką, którą myślę, że może ją odnieść też do wielu sytuacji ze swojego życia. Opowieść o determinacji, o takiej niezłomności, o takim czymś, że nie warto się poddawać, że jak się dostanie, to trzeba wstać. I to jest takie coś chyba w anatomii, w operatorze 594, takie coś, co warto jest tam znaleźć dla siebie. 594 to pana numer operacyjny. Tak. A proszę mi powiedzieć, co się wydarzyło, że postanowił pan napisać książkę? Dlaczego pan to zrobił? Miałem taką wewnętrzną potrzebę. Nie chodziło o to, żeby
żeby sobie wystawiać jakąś laurkę, albo żeby, nie wiem, żeby powiedzieć, że napisałem książkę, ale miałem taką wewnętrzną potrzebę, żeby dać coś po prostu ludziom. Że ta książka spowoduje, że może ktoś wstanie z tego łóżka, z którego się nie może podnieść już wiele lat i pójdzie i zrobi coś fajnego. I dostaje takie sygnały. Dla kogo jest operator 594? Operator 594 jest w mojej ocenie dzisiaj, jak na to patrzę, bo ta książka ma już 5 lat, dzisiaj jak na to patrzę, to jest dla osób, które potrzebują wsparcia takiego mentalnego, które może są gdzieś na zakręcie i potrzebują jakiegoś azymutu. To jest dla młodych ludzi, którzy chcą zobaczyć świat oczami chłopaka z lat 90., faceta, który służył później w tych wszystkich, brał udział w wszystkich przemianach Wojska Polskiego, które przeszliśmy przez te 20 kilka lat. Pan też dojrzewał z jednostką, można powiedzieć. Dojrzewałem z jednostką, dojrzewałem z Wojskiem Polskim. Ja byłem świadkiem wejścia Polski do NATO, byłem świadkiem pierwszych misji bojowych w Iraku. A to była rewolucja. A to była rewolucja. Byłem świadkiem, kiedy przechodziliśmy z armii poligonowej do armii bojowej, takiej typowej, już wyjazdowej w różne części świata. Byłem świadkiem, kiedy walczyliśmy w Afganistanie, więc naprawdę dużo współpracy międzynarodowej, właśnie też podwyższania tej eksperckości i naszego że ta polska armia zyskiwała coraz większy szacunek na arenie międzynarodowej. Ale jedno widać w Pana oczach, tą radość, że Pan mógł się podzielić swoimi wspomnieniami z czytelnikiem. Nie? To widać, wie Pan, bo ja rozmawiam z różnymi ludźmi i wie Pan, widać, kiedy ktoś coś robi z pasją, nie? I tutaj w Pana oczach to widać, tak więc ja głęboko ze swojej strony zachęcam do przeczytania książki Pana Krzysztofa, Operator 594, ale teraz chciałbym przejść do drugiej Pana książki, Anatomia wojownika. Jest to Pana druga książka. Proszę mi powiedzieć, w jaką podróż zabiera Pan czytelnika w tej pozycji? No tutaj zabieram, bo to jest książka napisana wspólnie z Anią Robak-Reczek i ja zabieram tutaj czytelnika do świata K9. Do świata, o którym nie pisałem w pierwszej książce, do historii tworzenia grupy K9, ale zabieram też czytelnika do akcji bojowych, w których nie opisywałem w Operatorze 594. Zapraszam czytelnika do szkoły wojskowej i o historiach, o których nie opowiedziałem w pierwszej książce. I to jest taka podróż, która pokazuje, że można. Że się da. Że się da. I czasami nawet dzisiaj, jadąc do pana, rozmawiałem z taką panią redaktor, bo wspólnie redagowaliśmy wywiad i ona mówiła właśnie mi, że przeczytała tę książkę i że ona jest fajna, ale ona tak nie do końca wie, czy tak każdy może to zastosować, no bo pan był komandosem, pan to miał taki mental i czy można to przełożyć na takiego człowieka, który, nie wiem, na młodego człowieka w szkole, na człowieka, który gdzieś w korporacji pracuje, czy w innym jakimś zawodzie. Tak, można to przełożyć. Można powiedzieć, że wyprzedził Pan moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy to jest też pozycja dla każdego i tutaj już Pan powiedział, że dla każdego. A proszę mi powiedzieć w ogóle, zanim zadam kolejne pytania, czy planuje Pan jeszcze jakieś nowe pozycje? Bo myślę, że Pan ma dużo do przekazania, przecież można byłoby coś jeszcze tutaj ciekawego naszym czytelnikom zaproponować. Teraz zająłem się pracą naukową i pochłonęła mnie w 100%. Piszę artykuły naukowe, które naprawdę wymagają bardzo dużego zaangażowania, ale cały czas mam w głowie jeszcze jedną pozycję, którą na pewno, która powstanie. A możemy jakiś tam rąbek tajemnicy uchylić naszym słuchaczom i widzom? Myślę, że będzie to pozycja o przywództwie. O przywództwie. Tak. To ja będę pierwszym czytelnikiem chętnym do przeczytania, bo powiem Panu szczerze, że mało jest takich pozycji, które rzeczywiście mogłyby pozwolić zrozumieć, co jest ważne, nie? Jeżeli chodzi o przywództwo. Dobrze, proszę mi powiedzieć,
Co było najtrudniejsze w pisaniu, ujawnienie takiej, bym powiedział, troszeczkę prawdy, takich kulis? Bo wie pan, no nie każdy jest w stanie zabrać kogoś do swojego świata. Pan to zrobił. Zrobiłem i dużo mnie to kosztowało. Wewnętrznie dużo mnie to No kosztowało. właśnie, proszę o tym powiedzieć troszeczkę. Kiedy pisałem pierwszą książkę, musiałem bardzo mocno się zasocjować z tym światem, którego ja już wyszedłem. Bo powiedzmy, może doprecyzujmy, Operator 594 to jest taka, bym powiedział, głęboka pana historia. Tak, to jest taka opowieść liniowa, Mhm. która się zaczyna w momencie, kiedy ja jestem młodym chłopakiem i kończy się w momencie, kiedy... Pokazuje pan drogę. Tak, pokazuję drogę, tam opowiadam na końcu książki o kilku misjach bojowych podczas mojej kariery w jednostce GROM. I kiedy ją pisałem, naprawdę musiałem się zagłębić w te wszystkie historie. Musiałem wrócić do wspomnień, musiałem wrócić do zdjęć, które gdzieś tam mam jako pamiątki. No i kosztowało mnie to. Naprawdę poczułem to wtedy bardzo mocno, że coś, co już myślałem, że już jest poza mną, ono jest głęboko jeszcze we mnie. Mhm. A czuł pan odpowiedzialność? Bardzo dużą. Czułem odpowiedzialność za to, że ten przekaz po pierwsze musi być prawdziwy, a też wiedziałem, że nie mogę o wszystkim pisać. Więc chciałem zrobić to w taki sposób, żeby nie napisać o wszystkim, ale żeby napisać prawdę. Taką prawdę, jak po prostu było. Na tyle, na ile mogłem. I to było bardzo trudne dla mnie. Czy pisanie książek jest trudne według pana oceny? No bo jednak już tutaj częściowo powiedzieliśmy, trzeba też zabrać tego czytelnika do swojego świata, czasami powiedzieć rzeczy niewygodne. I czy do tego się trzeba przygotować? Warto, bo czasami jest tak, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, to też spotykam takich ludzi, kurczę, mam już napisane tam 2 rozdziały albo 2 strony i bym stworzył książkę, czy stworzyła. Nie, to tak nie jest. Pisanie książki to jest metodyczna praca. Trzeba mieć historię, trzeba sporządzić taki ramowy plan tej książki, wypisać rozdziały, a potem je uzupełniać. To tak technicznie, ale na końcu jest ta dyscyplina, że trzeba usiąść i pisać po prostu. I wielu ludzi chciałoby napisać książkę, ale brakuje im tego jednego, czyli tej dyscypliny, że po prostu codziennie trzeba napisać. Ja sobie taką przyjąłem taktykę, że codziennie pisałem 4 strony właśnie tej książki czcionką 12. Mhm. Czyli można powiedzieć, że miał pan po prostu taką dyscyplinę wewnętrzną, że ta książka ma powstać, ale żeby ona powstała, no to trzeba systematycznie, krok po kroku budować, rozdział po rozdziale. Tak. Trzeba mieć jakąś wizję, co chcemy ludziom przekazać, a potem ją po prostu przelać na klawiaturą komputera, na te kartki, które wyjdą. Mhm. Czy czuje pan, że napisanie tych 2 pozycji zostawia na tym świecie część pana? Tak, no, to jest, tak, to bardzo mocno pan powiedział, ale tak. Czyli można powiedzieć, że dał też pan czytelnikowi nie tylko jakąś tam swoją biografię, bo to może też troszeczkę tam, to nie jest jakaś tam pełna biografia, tak, ale jakiś tam część biografii pana, no bo to jest jakaś tam droga, tak jak pan powiedział, od młodego chłopaka po formacje specjalne i ja szczerze powiedziawszy ze swojej strony głęboko zachęcam dla ludzi, którzy chcą zainspirować się. Operator 594 to jest świetna pozycja, ale Anatomia Wojownika również. To jest tutaj, ja tutaj od pana Krzysztofa otrzymałem specjalną dedykację, także pozycja świetna, polecam, ale też wiem, że jest audiobook, prawda? Tak, obydwie książki mają audiobooki, bo książka Operator 594 praktycznie wyprzedała się w wersji papierowej, ale są audiobooki. W ogóle wydawnictwo Bellona przygotowało cały format wszystkich, więc jak najbardziej można kupić. Poruszył pan ważną rzecz. Papierowa forma się wyprzedała. I co teraz dalej? Nie będzie już tej Nie wiem, to pytanie należałoby skierować do wydawnictwa? do wydawnictwa. Okej, dobra. Zamykamy temat pana książki.
książek i przejdziemy sobie do kultura słabości, a potrzeba siły. Czy dzisiejsza kultura społeczna nie promuje przypadkiem słabości zamiast siły? Wie pan, dzisiaj jest takie użalanie nad sobą się, nie musisz, połóż się, po co wiesz to robić? Tak, spotykam się z tym, tak, to prawda. Spotykam się z tym i to jest smutne. Bo Panie Krzysztofie, co z tym zrobić? Pan jest tutaj odpowiednią osobą, żeby znaleźć receptę na to. Co zrobić, żeby, wie pan, nie, nie zaszczepiać w tych ludziach takiego współczucia. Okej, my możemy być empatyczni, prawda, ale nie można być człowiekiem takim, że będziemy każdego głaskać po głowie. No nie, no bo wtedy robi się takie miękkie społeczeństwo, prawda? jak się szkoli sportowca, który ma osiągać wyniki, to ten trening nie jest taki przyjemny, bo tam się zwraca uwagę na wszystkie szczegóły, detale. Nie zachęca się go głaskaniem, tylko czasami trzeba powiedzieć też mocne słowo i ten sportowiec musi przerobić wiele tysięcy godzin po to, żeby na końcu, nie wiem, wystartować w zawodach i zdobyć jakiś medal. Ja powiem panu taką ciekawostkę. Ja od pewnego czasu pracuję z takim człowiekiem, który analizuje wyniki, prawda? Bo ja uprawiam kolarstwo górskie, jestem ambitnym amatorem i szczerze powiedziawszy wysyłam raz w tygodniu wszystkie wyniki z Garmina do niego, on to analizuje i potem mi wysyła. I wie pan, ostatnio mi tam wysłał taki bym powiedział, trening bardzo lajtowny, tylko było, wie pan, żeby delikatnie tylko utrzymać rozjazd. I szczerze powiedziawszy, ja odczułem to trochę mocno i napisałem do niego, mówię, słuchaj, ale to tak nie było lekko, nie? Że to jednak ta kadencja i tak dalej, tętno było dość wysokie i po prostu odczułem to, nie? On mówi, słuchaj, albo chcesz być przeciętny, albo chcesz po prostu być ponadprzeciętny. Zastanów się. I wie pan, i zostawił mnie z tym. Ja tak sobie pomyślałem i mówię, kurczę, no facet ma rację, nie? Albo wymagasz od siebie, albo po prostu odstawiasz to i robisz sobie jak przeciętny człowiek, nie? I rzeczywiście, tak jak pan powiedział, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że no po prostu trzeba od siebie wymagać, nie? I wie pan, no, co pan o tym w ogóle sądzi? Trzeba od siebie wymagać. Ja też obserwuję młodych ludzi, że nie wszyscy teraz chcą na przykład, nie wiem, rozwijać się, iść na studia. W moich czasach ludzie kończyli studia no naprawdę masowo. To był taki chyba wyrzut po prostu tych studentów, że powstały te studia zaoczne i różne uczelnie się otwierały. Dzisiaj, jak rozmawiam z wykładowcami, uczelnie pustoszeją. Ale wie pan co, tutaj pozwolę się wtrącić, ponieważ brakuje fachowców. Wie pan, niech pan teraz słusznie podkreślił, że zrobiło się ludzi, którzy wszyscy na studia. Można powiedzieć, że dzisiaj polskie społeczeństwo jest bardzo wysoko wykształcone. Natomiast brakuje fachowców, nie ma mechaników. Ja powiem panu, teraz miałem auto niedawno na serwisie i ceny tak w kosmos poszły, że ja mówię, z czego wynikają te ceny? Mówi, nie ma mechaników. Nie ma mechaników. Motogodzina poszła tak do góry, no bo po prostu nie ma ludzi. Nie ma. Powiem panu tak, ekipę remontową znaleźć, to jest cud. A jak są, to są takie ceny w kosmosie, że masakra, bo nie ma ludzi. Wie pan, wszyscy dzisiaj chcą zarządzać, wszyscy po studiach, każdy chce, wie pan, stanowisko kierownicze, a nie ma nikogo do pracy. Nie? Co pan o tym sądzi? Świat się zmienia, wie pan. Świat się zmienia, tak. I wie pan, jeszcze teraz do tego chodzi sztuczna inteligencja, gdzie rzeczywiście te takie, bym powiedział, zawody typu prawnik mogą się bać. No bo wie pan, dzisiaj podstawową wiedzę uzyskamy od robota. No na razie jeszcze trochę halucynuje ta sztuczna inteligencja Tak. w wielu obszarach, ale tak, myślę, że to już jest kwestia naprawdę niedługiego czasu, gdzie będzie naprawdę zastępowała. To się rozwija, dynamicznie się rozwija. Tak, bardzo dynamicznie. Obserwuję sztuczną inteligencję, bo też używam jej do różnych takich zawodowych rzeczy. I tak. To jest ciekawe pytanie, bo tak, z jednej strony brakuje nam fachowców. Otworzył się rynek na wschód i przyszło bardzo dużo tutaj właśnie ludzi ze wschodu, kiedy wybuchła ta wojna, ale już i wcześniej. I oni trochę uzupełnili ten rynek właśnie tych fachowców różnego rodzaju w różnych obszarach.
ale co zrobić, żeby nasi młodzi ludzie chcieli właśnie być mechanikami, kucharzami, murarzami, stolarzami. Żeby się już te- fachu uczyli, nie? Tak, Wie pan, ja kiedyś rozmawiałem z moją babcią i zadałem jej wtedy pytanie, jak wyglądały tamte czasy i mi babcia mówiła, że kiedyś dyrektor zarabiał mniej niż człowiek, który pracował jako fachowiec, prawda? Potem te proporcje w ramach rozwoju naszego kraju gdzieś tam odjeżdżały. Potem dyrektorzy zarabiali dużo więcej. Dzisiaj są przepaść jest, tak? Bo ktoś, kto jest dyrektorem jakiejś tam wielkiej spółki, czy tam prezesem, to zarabia kosmiczne pieniądze, a taki człowiek fizyczny no niekoniecznie. Ale wie pan, ja myślę, że historia kołem się toczy i kiedyś mi mądry człowiek powiedział, że pamiętaj Adam, zawsze odpowiedź masz w historii. I powiem panu szczerze, że teraz patrzę na to, co się dzieje, to ja uważam, że wie pan, no bo sztuczna inteligencja nie zrobi nam kranu, nie? Więc ja uważam, że dzisiaj, jeżeli ktoś sobie dobrze pokieruje swoją karierą, jeżeli nas młodzi ludzie teraz słuchają przede wszystkim, to uważam, że warto zainteresować się też, żeby się wykształcić gdzieś tam. My nie musimy nawet wykonywać, wie pan, typowo tych usług, tak? Nie musimy, wie pan, chodzić z tym kluczem i gdzieś tam naprawiać krany. My możemy założyć firmę, zatrudnić odpowiednich ludzi i możemy zarządzać tą firmą, prawda? Ale uważam, że warto po prostu się zastanowić, bo wygasają zawody, które były jeszcze copywriter. Dzisiaj już nie istnieje. Wie pan, proszę zwrócić uwagę, kiedyś był parkingowy, dzisiaj są parkomaty. Pójdźmy dalej, markety, robią się kasy samoobsługowe. To dąży do jednego, dąży do tego, że za chwilę nie będzie kasjera, nie? Więc ja uważam, że warto pomyśleć o tym troszeczkę ponadczasowo, nie? Tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, nie? Dzisiaj o tym. no dużo, to w ogóle historia pokazuje nam, że te zawody po prostu zmieniają się i jedne całkowicie... Kiedyś był kowal, teraz jest wulkanizator. Mój ojciec był z wykształcenia kowalem. Potem zrobił drugi fach, był spawaczem, bo to kowalstwo gdzieś tam odeszło. I ja jestem z wykształcenia operatorem tokarki i frezarki po szkole technicznej. Czego nigdy w życiu nie robiłem. Więc też ja myślę, że we współczesnym świecie oprócz tego, że zmienia się miejsca zamieszkania, to też zmienia się kwalifikacje swoje Tak jest. na różnych poziomach. Panie Krzysztofie, ostatnio czytałem taki artykuł, że młody człowiek wchodzący w dorosłe życie musi być gotowy dzisiaj przynajmniej 3 razy, żeby się przekształcić. W tych czasach, nie? I dzisiaj ostatnio rozmawiałem z moim dobrym znajomym i on do mnie mówił tak. Mówi, Adam, słuchaj, ja swojego dziecka nie będę próbował uczyć, jak ono ma, nie wiem, działać w danym zawodzie. Ja będę próbował, żeby potrafiło się adaptować do sytuacji, nie? I będę kształcił w takim kierunku, żeby zawsze w każdych warunkach potrafiło się odnaleźć, nie? I to jest też taka słuszna uwaga, nie? Ja tego nie interpretowałem, ale potem już troszeczkę inaczej spojrzałem na to. Trzeba mieć ciekawość w sobie, że Próbować też trzeba. Że tak, jeżeli to nie idzie, to trzeba zrobić to albo inaczej, albo całkowicie zmienić. I jeżeli nie mamy takiej ciekawości w sobie i powiemy, że ojej, to ja robiłem coś tam wiele lat, a teraz już tego nie robimy, bo robi to za mnie automat jakiś, albo robi to w ogóle automat, no to masz wybór. Tak. Albo nic nie będziesz robił, albo coś zaczniesz zmieniać. No, nie wiem, no ja jestem tak, gdzieś tam mam głęboko w sobie to wtroczone, że po prostu, że jeżeli nie działa, to robię to inaczej. Widzi pan, bo pan ma te cechy, tak jak mówię, to selekcja i tak dalej, to wszystko pana kształtowało i pan się potrafi adaptować do każdych warunków, nie? Tak. Adaptacja. Tak, adaptacja oczywiście. To, co mówiliśmy przed chwilą, nie? Że po prostu to jest bardzo cenna umiejętność, nie? Żeby po prostu potrafić sobie w każdych warunkach się odnaleźć, nie? To jak już rozmawialiśmy o przejściu z jednostki do cywila. Tak. Przecież to też wykorzystałem te naturalne zdolności, które mieliśmy, tej adaptacji naszej do środowiska, ale już innego. No. To prawda. Co by powiedział pan młodemu człowiekowi, który nigdy nie miał wzorca, od czego powinien zacząć budowę charakteru? Bo wie pan, często nieraz jest tak, że ktoś ma wzorce w domu, poprowadzą go i tak dalej, a czasami jest tak, że gdzieś tam szukamy wzorców w jakimś tam, mamy jakiegoś mentora, czy to w internecie, czy w jakichś innych formach, ale jeżeli ktoś nie miał takiego wzorca, to co pan by takiej osobie polecił? Ja bym polecił mu, żeby zajął się
samodyscypliną Mhm. przede wszystkim. A czym jest samodyscyplina dla pana? Dla mnie samodyscyplina to jest to, że ja wstaję rano Mhm. i wiem, że muszę dać moim psom, że muszę je wyprowadzić, Mhm. że muszę przygotować śniadanie, że muszę to śniadanie zjeść, czy Rytuał taki. rytuał. Potem idę i pracuję. Mhm. I to tak wygląda mniej więcej. Mhm. Czy jadę gdzieś na szkolenie, czy prowadzę właśnie coaching, mentoring, czy prowadzę jakieś zajęcia, czy gdzieś na uczelni jestem, czy gdzieś jakieś wykłady prowadzę. Mnie nikt do tego nie zmusza. Ja to robię sam. Że muszę wyciągnąć z pralki, włożyć do tej pralki, wyciągnąć naczynia, włożyć brudne. Więc to jest tak, że wykształcić sobie taką samodyscyplinę i zmotywować się wewnętrznie. Nie, żeby mi ktoś kazał. Co taki młody człowiek może robić więcej? Na pewno powinien oglądać podcasty, czytać fajne książki rozwojowe, interesować się czymś, co go po prostu interesuje i iść w to. Powinien zająć się sportem, bo sport jest świetną taką rzeczą, która rozwija chociażby dyscyplinę w człowieku. Motywację do tego, żeby działać. I jeżeli te cechy się wykształci, to nawet jeżeli nie będzie miał dobrego wzorca, bo znam chłopaków, którzy właśnie z domu dziecka, że są mistrzami sportu walki, robią inne różne rzeczy, nie mieli wzorca, a robią to. Więc jeżeli mamy to w sobie, a potem szukajmy ludzi. Ludzi takich, którymi się możemy otoczyć, którzy będą nas rozwijać, a nie będą nam podcinać skrzydła. Wiele razy spotykam się z młodymi ludźmi, którzy na przykład mają jakieś fajne pomysły biznesowe, ale rodzice mówią, nie rób tego, po co? Taki mental jeszcze komunistyczny troszeczkę, nie? Taki, już nawet trudno powiedzieć, co komunistyczny czy nie, bo to ci rodzice to już nawet nie pamiętają tej epoki, ale nie rób tego, po co ci to? Albo wie pan, jest takie pojęcie idź do normalnej pracy. Idź do normalnej pracy. A czym jest normalna praca? Co to jest normalna? Młody człowiek się pyta, co to jest normalna Tak. praca. Mamo, tato, ale to świat się trochę zmienił. Powiem panu więcej, niech pan zobaczy, często jest tak, że rodzice mówią, ty znowu grasz tą grę, a dzisiaj młodzi ludzie za to, że grają w grę, pokazują to w internecie, zarabiają kolosalne pieniądze. Świat się zmienił, tak pan mówi. Dobrze, a proszę powiedzieć, jak przetrwać momenty, w których nic się nie udaje i nie widać światełka? No one są. No na pewno. I ja Pojawiają się często. Tak, ja bym powiedział tak, zaakceptujmy to, że nie zawsze jesteśmy w topie i w piku. Nie? Że czasami może być sytuacja, kiedy jest gorzej. I wtedy pracujmy na to. Weźmy sobie głęboki oddech, bo jak człowiek wpada w taki nastrój beznadziejny, to zwykle jest tak, że się wszystko sypie. No bo mamy taką lawinę, taką energię, która powoduje, że po prostu, że nam się to sypie. Więc jeżeli wpadniemy w takie coś, zobaczmy z pozycji obserwatora, co to nam daje, jaka to jest dla nas lekcja, co my możemy z tego doświadczenia wynieść, bo być może ono jest po coś, bo być może zasuwamy tak, że w pewnym momencie dostajemy taki sygnał od życia, weź ty się zatrzymaj, bo Przemyśl pewne rzeczy, bo może się okaże, że za chwilę się znajdziesz na oddziale intensywnej terapii. Tak. Bo twoje zdrowie już jest w takim deficycie. Mężczyźni się bardzo rzadko badają Tak, to w prawda. takich badaniach ogólnych. A przynajmniej raz w roku powinno się wykonać badania podstawowe krwi. Jeździmy samochodem raz w roku obowiązkowo na kontrolę. Mhm. A czy obowiązkowo się badamy? Raz Dokładnie. do roku? Ale powiem panu więcej. Do naszych samochodów lejemy najlepszej jakości paliwo, a do naszego organizmu wrzucamy śmietnik, często mówiąc, nie? Hot dogi na stacjach i tak dalej. Ja sam się na to złapałem, wie pan, bo czasami jest tak, gdzie człowiek jest w terenie, to hot dog wygodnie, nie? Ale tak teraz sobie uświadomiłem, że no niestety ten organizm potrzebuje paliwa dobrego i tak jak mu tam wkładamy, tak on nas potem prowadzi, nie? Paliwo, ruch właśnie, czyli taka właśnie, czyli sport.
I to naprawdę wiele zmienia. To prawda. Biochemia się zmienia w całym organizmie. Samopoczucie w ogóle. Wie pan, Samopoczucie, tak. ja właśnie tutaj, tak jak wspomniałem o koledze, który mnie też troszkę prowadzi, tam troszkę mi tłumaczy pewne rzeczy, zna się na tym, to korzystam z jego wiedzy. Też niedługo przyjedzie do mnie pani doktor, fizjolog PSG, i też jakieś tam pytania mam już przygotowane właśnie do Ani, żeby porozmawiać troszkę głębiej na temat fizjologii człowieka, bo to jest bardzo istotne, ale powiem panu, że zrozumiałem, że jelita są nie drugim mózgiem, a pierwszym mózgiem, bo proszę sobie wyobrazić, że 80% sygnałów z jelit jest wysyłanych do mózgu, a tylko 20% z mózgu do jelit. To wie pan, jelity są odpowiedzialne za nasze samopoczucie, za wszystko i wprowadziłem probiotyki do swojej diety. Ale wysokiej jakości, przebadane, wie pan, bo nie sztuką iść do apteki, kupić za 10 zł probiotyk, który jest napisany tylko probiotyk, bo to nie działa. Proszę pamiętać, że probiotyki to jest duży koszt wyprodukowania, bo przebadanie naukowo szczepów to jest duża inwestycja i nie może być tani, ale powiem panu, że to, co się wydarzyło, jestem teraz już 3. miesiąc na suplementacji probiotykiem dobrej jakości i powiem panu, że śpię, czuję się dobrze, no niesamowicie skóra się poprawiła. To jest niesamowite, jaki wpływ na nasze zdrowie mają jelita, nie? Naprawdę każdemu, kto rzeczywiście ma jakieś tam problemy zdrowotne, polecam zacząć od jelit. Od jelit, nie? Żeby rzeczywiście tam swoich problemów szukać, nie? Panie Krzysztofie, zmierzając już do końca, co pana dzisiaj motywuje? Myślę, że zawodowo motywuje mnie to, że kiedy prowadzę właśnie zajęcia z ludźmi, że oni wzrastają. To jest dla mnie olbrzymia motywacja. Jak widzę, jak ludzie po prostu, nie wiem, przygotowuję kogoś do rozmowy kwalifikacyjnej, do pracy, na podwyższenie na przykład tych kompetencji zawodowych i on wraca i mówi, słuchaj, no mówi, trafiłeś tymi wszystkimi pytaniami w punkt, ja naprawdę sobie poradziłem, czy poradziłam. Motywuje mnie to, jak pomagamy właśnie dzieciom. Motywuje mnie to, że też prowadzę tą pracę swoją naukową. Bardzo mnie to ostatnio bardzo wkręciło. I to jest też taka fajna część mojego życia. No właśnie, jaki jest cel tego? Dlaczego pan to robi? Po prostu robię doktorat i w związku z tym, żeby ten doktorat jakby domknąć, muszę mieć pewien dorobek naukowy. A w życiu prywatnym no, motywuje mnie moja rodzina. To jest po prostu coś, co absolutnie jest dla mnie bezcenne. Czym dla pana jest rodzina? Rodzina dla mnie, można powiedzieć tak bardzo ogólnie, to jest wszystko. Bo to jest coś, co dzisiaj mogę już to z perspektywy takiej powiedzieć, co chyba jest najważniejsze dla mnie. Tym bardziej, że żyjemy w domu, mamy taką rodzinę łączoną, mówi się to taka patchworkowa, i zbudowaliśmy ze swoją żoną naprawdę fajne plemię. Powiem panu szczerze, że jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to powiem panu, że ma coś najcenniejszego i wie pan, my dzisiaj szukamy szczęścia tam, gdzie go nie ma. Szukamy szczęścia tam, gdzie go nie ma, a prawdziwe szczęście potrzebuje tak niewiele, nie? Ja powiem panu szczerze, też się o tym przekonałem. Pewnych rzeczy nie rozumiałem, ale mówię, no dzisiaj mam 35 lat i dopiero myślę, że po 30 człowiekowi przychodzą pewne takie dojrzalsze myśli, bo do 30 człowiek jest taki głupiutki. I teraz wiem, dlaczego w siłach specjalnych stawia się na tych ludzi już najlepiej po 30, którzy są, że powiem, uporządkowani sercowo, no bo to ma jednak ogromny wpływ. I jakie ma pan marzenia? Dzisiaj, kiedy już no można powiedzieć, że jestem takim dojrzałym mężczyzną. Mam takie marzenia, żeby moja rodzina, którą stworzyliśmy wspólnie z żoną, czyli nasze dzieci, żeby po prostu były szczęśliwe.
i żebyśmy my byli szczęśliwi w tym wszystkim. Ale czym dla pana jest szczęście pana dzieci? Jak pan definiuje szczęście? Ja definiuję szczęście tak, żeby one robiły to, co chcą robić. Żeby szły swoją drogą. Każde z tych dzieci jest inne. I każde ma inne zainteresowania. I nie mówimy im, jak mają robić. Czyli nie przygotowujemy przygotowujemy ich do życia. Nie przygotowujemy życie do nich. Więc to jest dla mnie ważne. Żeby stworzyć takiego, żeby ten człowiek, młody człowiek potrafił sam żyć, żeby, tak jak już wspominaliśmy na samym początku, żeby ten mężczyzna, w przypadku mojego syna, przeszedł tą taką właśnie inicjację w dorosłość w taki sposób, żeby stał się tym dorosłym mężczyzną. Tego bym chciał, żeby on samodzielnie mógł po prostu decydować, samodzielnie żyć i cieszyć się szczęściem. A żebym ja gdzieś był jego tylko takim wsparciem. Co dziś po latach uważa pan za swój największy sukces? Niekoniecznie musi to być powiązane, wie pan, z jakąś służbą. Może to być dowolny. Tutaj zdefiniowałbym to w ten sposób, że dla mnie największym sukcesem jest to, że przez te wszystkie moje doświadczenia, które miałem, że one nie zmieniły mnie. Że jestem ciągle taki sam. Że potrafię kochać ludzi, cieszyć się życiem, że założyłem rodzinę, No właśnie, chciałem o to pytać. że mam wspaniałą żonę, którą bardzo kocham, że mam dzieci, z którymi rozmawiamy, które dzielą się problemami, a to są dorosłe dzieci, które dzielą się problemami i że potrafimy usiąść przy tym stole i nie rozmawiamy o polityce, tylko rozmawiamy o takich fajnych rzeczach, które każde z nich przywozi ze sobą i stawia na ten stół i potrafimy o tym gadać. Fajnie, że pan to podkreślił, bo ja uważam, że zbudowanie takiej rodziny, o której pan tutaj mówi, to jest chyba największy sukces, prawda? Dla mnie tak. Osobiście to jest największy sukces. Z wielu powodów, ale jednym z nich jest to, że to jest rodzina łączona. Że to nie jest rodzina, że i moja żona, i ja stanęliśmy przed takim właśnie wyzwaniem, żeby przekonać do siebie dzieci. Ale to jest też duży sukces potrafić to zrobić. Tak, to jest absolutnie duży sukces i no dlatego uważam, że to jest naprawdę coś fantastycznego i bardzo się cieszę, że zrobiliśmy to wspólnie. Co chciałby pan, żeby po panu zostało? Jak chciałby pan, żeby pana zapamiętano? Mówię tu ogólnie, nawet Tak. jakby pana miała zapamiętać rodzina, bliscy, ktokolwiek. Jak pan by chciał, żeby pana zapamiętano? Ja bym chciał, żeby żyję według takiej pewnej zasady, że życie nie jest o mnie, tylko o tym, których dotykam. I to jest takie dla mnie ważne, że ci ludzie będą kiedyś o tym, którzy się rozwiną, którzy coś zrobią, moja rodzina, że jak już mnie nie będzie, to po prostu oni zostaną. A co dzisiaj dla pana w życiu jest najważniejsze na tą chwilę? Rodzinne szczęście. To jest chyba dla mnie coś, co uważałbym za najważniejsze. Oczywiście zdrowie, bo to jest taka rzecz, która definiuje bardzo wiele rzeczy później. Ale to, że jesteśmy razem, to, że tak jak już powiedziałem o tym wszystkim, o dzieciach i to, że się rozumiemy, potrafimy rozmawiać ze sobą, co też nie jest takie łatwe, czyli komunikować się. To jest, uważam, że kompetencja XXI i XXI wieku. Wielu ludzi nie potrafi rozmawiać ze sobą. Często jest tak, żyją ze sobą, ale w ogóle nie rozmawiają. Ale to też rozmawiać na wielu poziomach, komunikować się wielopoziomowo. Nie tylko na zasadzie komunikatów takich dyrektywnych, to rób, mówię o dzieciach chociażby, bo to nie przejdzie. Żeby dzieci chciały coś zrobić. Wczoraj wróciłem w nocy właśnie z wyjazdu służbowego z Portugalii. Dzisiaj poprosiłem rano synu, ponieważ nie szedł do szkoły, słuchaj, jadę na wywiad
do pana Adama, czy zrobiłbyś szybko śniadanie, to zjemy razem. Zwykle ja mu robię to śniadanie. On mówi, tak, tato, zrobię śniadanie. A ja w tym czasie się spakowałem. Można powiedzieć, że takie jest piękne, taki piękny obraz wzorowej rodziny, nie? Bo wie pan, szczerze powiedziawszy, to trzeba pracować, to jest żywy organizm, który cały czas wymaga opieki, pielęgnacji, podlewania, prawda? To nie jest tak, że wie pan, to się tworzy, o, tak, no nie, to trzeba pracować, to trzeba podlewać. No i z tego, co pan tutaj mówi, to pan widać staranie to robi, wykonuje tą swoją rolę rodzica. No, chciałbym się być wzorowo, prawda? No bo ja na przykład nie znam głębiej pana prywatnie, prawda? No bo nie wiem, jaki jest pan człowiekiem, ale mam z panem jakiś kontakt i szanuję pana, w panu jedną rzecz, to, że pan jest bardzo skromnym człowiekiem i ja cenię takich ludzi, że rzeczywiście jak rozmawiamy telefonicznie, to pan, tak jak pan mówi, tak pan robi, nie? Że wie pan, bo czasami tak jest, że z kimś się na coś umawiamy i ktoś nie dowozi, nie? A tutaj, tak jak, no też nie jest tajemnicą, pracujemy nad filmem dokumentalnym, prawda? Pan też będzie jednym z bohaterów tego filmu i ten kontakt z panem jest wzorowy. Ja muszę to powiedzieć, bo mailowo wymieniamy tutaj myśli natychmiastowo. Jeżeli pan mi mówi, że będą zdjęcia, to zdjęcia będą. I wie pan, no i dzisiaj to jest taka najcenniejsza waluta, słowo, nie? I pan tutaj, no powiem to brzydko, dowozi, nie? I to jest coś, co definiuje człowieka, nie? Panie Krzysztofie, no z mojej strony, już mi się pytania wyczerpały. Przesympatyczne spotkanie. Bardzo miło mi się rozmawiało, jak zawsze merytorycznie. Jeśli pan ma ochotę powiedzieć coś do naszych widzów, słuchaczy, to kamera należy do pana. Jeżeli ma pan jakiś przekaz do młodych ludzi, jakąś taką motywacyjną, jakiś motywacyjny gest, to bardzo proszę. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to nie dajcie się zwariować. Też nie słuchajcie wszystkiego, że to wasze pokolenie to jest takie leniwe, nic wam się nie chce, bo znam bardzo dużo młodych ludzi, którzy są bardzo kreatywni, bardzo pracowici. Pracujcie nad sobą, szukajcie swoich marzeń, realizujcie te marzenia, bo no nikt za was tego nie zrobi, tylko wy. A jeżeli znajdziecie fajnych ludzi wokół siebie, to korzystajcie z tych ludzi, korzystajcie z ich wsparcia i idźcie przez życie jak chcecie, taką jaką macie drogę. Tego wam życzę. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem weteran jednostki 2305 Krzysztof Puwalski. Drodzy Państwo, zachęcam do subskrybowania, komentowania i oczywiście do przeczytania tej książki, jak i Operator 594. Do zobaczenia, kłaniam się nisko, Pietrzak Adam.